Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiesz co, ja też Czekaj, wtorek stream. nie. Dobra, jak zwykle my się szykujemy, także może jesteśmy, może nie. Aha, no wiecie, Znaczy możemy do my samych takie- siebie mówić, ale możemy również do was. my Sekundeczka. sieroty takie, poczekaj, ja też włączę. Ewidentnie za rzadko takie rzeczy robimy. No, Yy, a czekaj, witamy z piątek, Francji, dobra, witamy z trzeci. Polski. No i Oho, gdzie chyba jesteśmy. Jesteśmy? Aha, dobra. A, dobra. Dobra, Cześć, nic nie witamy was. waliliśmy, siema. Wiecie co, no bo tak jak Marcin mówi, Co pani- stres wielki, że no nie uda nam się odpalić, bo... nigdy nic nie palę, ty zawsze coś palniesz. A tam, chodź. Bo jeszcze nam się w aparacie zepsuł Cześć. port USB i no coś, czy kabel nam nie działa, nie wiem, coś nam się poszwankowało. A wiesz co, wyłącz głos. Aha, głosy jeszcze musimy wyłączyć. Aha, właśnie. Czekaj, to tu jest też wyłączone. Taka Aha, czekaj, Krada, ja tutaj, bo jak na YouTubie muszę mieć wyłączone, żeby żadnych pogłosów nie było, to ja A, bym to cały... dokładnie, to już jest jakaś jedna lekcja, prawda? No, E, dobra, mogę tu jest włączone wszystko. Powiedzcie nam, czy dobrze nas słychać, żeby nie było tak, że za cicho, za głośno, o ile nam się uda, prawda? Nie Uj. wiem, ale kochanie, jesteście super, ale nie wiem, czym jesteśmy. Głośniej Widać dajcie. was? Daj głośniej, da radę głośniej. Jesteście, dobra, dajcie czad. Witamy wszystkich. Bo- Nie, no jak to nic nie będzie? Będzie. Marcin, głośniej daj. Co to za kamerka brzydka? No brzydka ta kamerka, co nie? No Że wiem, właśnie coś ta jakość taka słaba. no nie wiemy co. Tu się co to- zacięło teraz w ogóle? Nie, u mnie cały czas Ale, jest. ale tu mnie się zacięło. O, mnie też się zacięło. Głośniej proszę, dobra. Dawaj głośniej. Próbujemy głośniej dać. O, słabo słychać. Dobra, poczekajcie chwilę. Dajcie nam I sekundę. obraz troszkę haczy, obraz. To może u nas z internetem coś jest nie tak? To może też być internet u nas, No czekajcie tam wiecie co, my głośniej. mieszkamy na takim grajdółku, nieraz no po prostu sieci nie mamy, nikt się nie może do nas dodzwonić przez cały dzień. No, są to też zalety, prawda? Tak, zalety. Dobra, powiedzcie czy trochę lepiej, bo mogę jeszcze tam podkręcać w razie czego. E, Jeśli chodzi o mikrofon. jest trochę lepiej czy nie? A jak głośność, tam? czekajcie, mikrofon. Dobra, wrzucam jeszcze. Głośnością. Mów, Kradia E, cały czas. No ja nie jestem pewna, wiesz, czy mnie słyszy ktoś, czy nie. Odhaczyliście się, jest ok. Nie wiem. No dobrze, no tak jak wspominałam, jest to zaleta, że nie ma sieci. Po jakimś czasie dowiadujemy się dzień później, że było coś ważnego, ale widocznie nie było aż tak ważne. Zacina. Dobra, próbujemy na razie z takimi ustawieniami. My tu będziemy czytać, bo wiecie, najgorszy jest ten początek. Jak już ustawimy przynajmniej ten głos i dźwięki i jakby wszystko inne, no to będziemy Tak. się mogli bardziej skupiać. Ja przed chwilą, zanim usiedliśmy tutaj do tej premiery, to poszłam do siuśmajtków dać im jeść. Jejcie, wiecie co, one tak się plączą pod nogami, wy kroka nie możecie Dobra, zrobić. super. Po prostu wiecie, taki slalom gigant się przemyka. Najlepiej, ostatnio też byliśmy u znajomego i on mówi, słuchaj, najlepiej ślizgiem, po prostu chodź ślizgiem, nie podnoś nóg, bo wiecie co, można je nadepnąć. One wszędzie latają. No siuśki Nie, wszędzie- mamy z tym, powiem wam, że nie wiemy jak Tam sobie jest radzą. kamera. Tak, Pamiętaj. nie wiemy jak sobie, ja wyłączę monitor, żeby mi oczy nie uciekały. Dokładnie. Ja naprawdę my nie wiemy na jakiej zasadzie to działa, jak sobie hodowcy radzą z taką grupą maluchów. One po prostu, no wiecie, my przynosimy im jedzenie, bawimy się z nimi, więc nas uwielbiają, normalna sprawa. Więc są wszędzie, 9 sztuk. My się tak boimy, żeby je nie nadepnąć, my czasami w miejscu stoimy, Krawia gdzieś woła, żeby one przebiegły do niej, to ja uciekam. No cyrki są jak diabli. Głowę mi uwcina. Głowę ci ucina? Masz za mało. Może trochę teraz będzie troszeczkę lepiej. Wiecie, no my się nie widzimy, to nam ciężko powiedzieć, co nie? Tylko w tym. Obraz się zawiesił. O kurczę, to chyba kochanie z tym naszym internetem coś jest nie tak. No, to nie wiem. Oj. Wiesz co, ja wiem jak ty możesz zrobić. Wiecie co, no Jedno- przepraszamy Was bardzo za te takie nasze potyczki zawsze z live'em. Nie idzie nam to nigdy gładko. No, Może- jak nie głos, to coś skwachramy, a Jak- to jeszcze widzę, że zacina czas. obraz. Ojej. Wiecie co, jak nam dzisiaj nie wyjdzie, za co no nie możemy nic z tym zrobić, najwyżej Będzie przełożymy na położymy, inny no. dzień. A wiecie, Nawet we Francji słychać, o rany, ale cię Arkadiusz wywiozło. wisi, włącz ten monitor. Stop klatka jest. Kurczę, no ja wiem, Włącz że ten monitor. ale jaki Karol, jak monitor? to myślisz, Jak? że to
Że to coś od monitora zależy? U mnie też się zawiesiło, wszędzie się zawiesiło. Wszędzie, no. Ale- Aha, czekaj, bo tu już działa. To co, może to jest to? Że Nie, jak ja no. tu wyłączam, to właśnie tak jak piszę, że monitor? Teraz zawiesiło, oj tam O, jest. obraz, ważne, że was słychać. Nie no wiecie, no słychać to słychać, no możemy zrobić takiego podcasta, prawda? Ale No. słychać dobrze. Dobra, No, no to wiecie- zostawiamy ten monitor włączony, może to faktycznie on zawiesza, bo coś robi z komputerem i z aparatem, bo aparat jest podłączony do komputera. Jakieś tu są cyrki. Kuźwa, że to działa, to ja i tak jestem cicho, szczęśliwy. odwiesiło. To Dobra. nie jest chyba tak źle. Działa ten monitor. No dobrze, macie listę pytań, mamy taką nadzieję, że się przygotowaliście i postaramy się odpowiedzieć na większość z nich oczywiście. Co my możemy tutaj od siebie powiedzieć? Fotkę szczeniaków. Ja bym to wszystko chciał wstawić. Problem jest taki, że nie mam żadnego pojęcia jak. Wiem, Ale że co? ten program, no fotkę, że można wstawić, wiecie, jakieś fotki, głosowania, jakieś tam Aha. newsy, cuda na kiju, bo to jest jakiś całkiem rozbudowany podobno program, ale ja ledwo łączę kamerę do niego i mi wystarczy. To, kochanie, tam patrzysz do widzów. A, ta patrzę, no widzisz, już mamy teraz monitor działający, więc mi już uciekają No, ale tego. to musisz kontrolować się. Z fotkami to nie, no, przesuwamy. Nie, w tym tygodniu dałam gafę, przepraszam Was, widziałam Stasiu, że jesteś i innych. No, jakoś nie było szansy zrobienia zdjęć z siuśmajtką. Jest zimno, u nas dzisiaj śnieg Paskudnie. spadł, Jest wyobraźcie tak sobie. zimno, tak przenikliwie. Tak, więc siuśmajtki, one wszystkie się gromadzą w jednej budzie, mieszczą się, Były wyobraźcie sobie. nie tej, co wybudowaliśmy tej Nie, dużej. no tej dużą gardzą, tą dużą. Bo nie, bo to Chodzi- ciężko ogrzać. No ciężko ogrzać, więc wchodzą do tej małej, no, więc No i tak jest. No Tak jest czy tak siak jest. W przyszłym tygodniu zrobimy zdjęcia i filmy, zawsze będzie je update. wypuszczamy, nawet jak siąpi, nie szczypiemy się z nimi za bardzo. Były na kontroli u weterynarza, nie są ani za grube, ani za chude, pełne energii, wszystko jest bomba, bardzo nas to cieszy. To znaczy, że mamy tą rękę. Teraz zmieniamy karmę szczeniaków z Royal Canina na Biofit. Mamy swoje powody, uważamy, że jest lepszy, zresztą to będzie wszystko w odcinkach. Także powolutku zmieniamy. Tam mamy 2 worki. No i jakby tak. Dobrze, kochanie, Ale i tak są zdrowe. Mięso jedzą, wszystko jedzą, dajemy żelki, nastawy. przechodzimy do pytań powoli. Pytań. Tak jest. Ja mam tutaj jedno. Dobra. Ja będę czytała może pytania, dobra? Bo tak Nie. to się pogubimy, kochani, Tak. które ty, które ja, a ja na bieżąco śledzę. Czy planujecie małą szklarnię, foliak? Fantastycznie mieć swoje własne pomidory. To od Daniela. Od Daniela. Tak, planujemy mieć swoją szklarnię, natomiast Marcin ma ambitne plany. On by chciał taką szklarnię, Która w zimie też działa. tak, taką super duper wypasioną, gdzie możecie cytrusy hodować. Nie Zobacz, jest, nie jest to projekt, który jest niemożliwy do osiągnięcia i nie jest tak strasznie drogi, jakby się wydawało. Natomiast jest znowuż bardzo czasochłonny i trochę się trzeba tam napocić i tego. Generalnie chodzi o to, że szklarnia jest tylko, myśmy chyba o tym mówili, szklarnia jest tylko oświetlona od południa. Tył ma beczki z wodą pomalowane na czarno, tak żeby one nagrzewały się i później w nocy oddawały ciepło. I jest w ziemi. Ona schodzi 1,5 metra w ziemię, więc tylko taki szczyt. To jest całkiem co innego, natomiast uważamy, że to jest niesamowita sprawa. Nawet już do szyb kolega nam zaoferował, że takie podwójne byśmy mieli, ale jakby dużo jest tam wiedzy i No pieniążków też trzeba, bo wiecie, no to jest, to jest spora. no to jest duże właśnie takie przedsięwzięcie, ale na razie musimy się w przyszłym roku, bo w tym roku nie udało się. Widzieliście, że z ogrodem takim warzywnym nic nie podziałaliśmy. To na przyszły rok i właśnie tam chcemy zaplanować, gdzie przyszłościowo będzie stała ta Szklarnia. ta szklarnia. Mamy już jakiś pomysł, prawdopodobnie będzie tyłkiem oparty, czy tam przysunięty, czy blisko o obórki, bo pomyśleliśmy, że z obórki, wiecie, zawsze coś jest cieplej, może jedno drugie będzie grzało, nie wiem, jakoś to wykorzystać i w tamtym ciągu byśmy chcieli taką szklarnię wybudować, ale czy to w następnym roku, tutaj nie możemy się jakoś... No zobaczymy. Uwielbiam pomidory, lubię pomidory. Będą. Jasia, dlaczego nie ma forum? Właśnie. Nie wiem o co chodzi Ci z forum. Jasia, nie wiemy o co chodzi z forum, szczerze. Makaron z kurczakiem, kiedy krówka, oj, to jeszcze troszkę czasu minie.
Jeszcze dużo wam makaronu na uszy nawiniemy. Nie, no jeszcze nie, kończymy z nowymi pomysłami. Przegalopowaliśmy z tym wszystkim, musimy ustabilizować sytuację, pokończyć to, co jest do pokończenia, trochę o nas zadbać, czyli tą chałupę obić, która jest nieobita i tak dalej, i tak dalej. Także krówka jest gdzieś w planach, ale jeszcze No jeszcze nie. Marcin ma opowiedzieć dowcip, no to u niego tak nie będzie, to wiecie, on zawsze dowcipy pali, więc raczej nie sądzę, żeby mu coś przyszło do głowy, ale tutaj inny, zdrowy zagonek. Pytanko. Klaudia, kiedy wchodzisz do stawu, macie 10 000 subskrypcji. O ty świnio, jest zimno! nie. Słuchajcie, to zróbmy tak. Wlezę. Nie, Wlezę. ale pytał się mnie, a nie ty. ciebie. Przepraszam, nie piszałem. Nie, no Ty ja... wleziesz? Jak możecie to Klaudii robić? To co? No nie, no Klaudia, zimno jest. Włączamy tą kamerę, co? No. No. Nie no, wiecie co zimno jest. Nie wiem, no zobaczę, ale mi teraz Nie, zdałeś nie róbcie challenge. jej tego, wiecie jak to wszystko Ale cierpie, to ja wyjść z tego nie Ja można. myślałam, że 10 000 będzie latem, no ale mamy takiego laga, więc no na zimę... Tak, To może inaczej, umówmy się na 15. Nie no, ale 10, no powiedziałam, kurde, no bądźmy słowni. Ale nie, co ty powiedziałaś, że na 10 000 mówiłaś, tak? No nie wiem, ja tak może mówiłam, nie To musisz pamiętam. obejrzeć tego live'a. Aha. Nie daj się wkręcić. Jak spędzacie czas wolny, czy w ogóle go macie? Może na przykład tańczycie? Czy my mamy czas wolny, kochanie? Nie. No nie mamy. Powiem wam, że ja już się buntuję i nawet jak coś trzeba, to ja sobie myślę, nie trzeba. Bo No. my tacy, Klaudia jest bardzo obowiązkowa, ja próbuję ją też tego nauczyć, że czasami może warto trochę pauzę złapać. Wiecie, jest zima, my naprawdę liczyliśmy na to, że jakby pokończymy pewne rzeczy do zimy i będziemy mieli po prostu więcej czasu dla siebie, coś poczytać, nie wiem, nawet pomulić się i jakiś głupi film obejrzeć. Ale no na razie ciągle to nie wychodzi. No nie wychodzi, no wiecie, książki, zacznie się książka, ja tak otwieram Bo ciągle dwie co, strony że siuśki i... teraz, wiecie, popiszczą wam siuśki i my tam się już jakby nauczyliśmy odróżniać odgłosy, że coś się dzieje albo po prostu, bo chce wyjść, bo to jest najczęstsze, typu, że nie podoba mu się, że jest zamknięty, bo my teraz zamknęliśmy kojec i one nie mają miejsca na wybieg, pada, siąpi, po co nie ma Tak. potrzeby. Odnośnie no, tego czasu spędzanego, wolnego, no jak jeszcze mieszkaliśmy w Anglii, nie mieliśmy farmy i takich obowiązków, my bardzo lubiliśmy wychodzić na spacery, bo wtedy No. jeszcze Amber już był z nami, więc my takie... Z Ambrem to po górach Tak, łaziliśmy, ona po skałach darła. wędrowniczki jesteśmy. Wędrowniczki i książki, co I nie? To książki, były takie nasze tak. hobby. Marcin nie lubi tańczyć, ja lubię tańczyć, Marcin nie, Ja lubię grać na nerwach. zgadza się, więc dobry duet. Dobry duet. Tu muzyka, prawda? Trochę na nerwach, niby szarpie strunę. Tak. Lecimy dalej. Dobrze. Jakie żelki dajecie maluchom? O, to ja już wam pokażę. Pokaż tam, są... Poczekaj, nie, tutaj mam jedne. My gotujemy raciczki, dajemy im i to jest żelatyna, geloren. Prawda? I to my dajemy maluchom i to jakby wszyscy, ja nie wiem ilu tutaj kochani jest nowych właścicieli, natomiast my wam powiemy wszystko co trzeba dawać i koniecznie do 5-6 miesiącu to wszystko się daje, dlatego że te psy bardzo szybko rosną i te psy szybko rosną i nie chcecie stawów im posiać. No i to jest właśnie taki biofit, co my tutaj, euforia dla dużych ras z wołowiną. Ma naszym zdaniem znacznie lepszy skład od Royala i dlatego chyba, i poza tym jak mówiliśmy wam, wszystkie psy my karmimy dorosłe typy, a karmiliśmy do tej pory takim. No, ale tutaj jeszcze pokazuję wam. Czekaj, kamera nie chce ostrości złapać. Jest to fosforan wapnia, tak samo. Wiecie, przy tych dużych rasach jednak trzeba zadbać o suplementy. Oprócz tego jeszcze mielę im, bo jak w całości dam, to one za przeproszeniem wydalą siemielniane. Co tam jeszcze? Kurkumę tak tyci można dać.
Kurkuma jest bardzo dobra, jeżeli mamy jakieś stany zapalne, pamiętasz? Ale na Nasza- razie my jakby Ale sobie na razie jest, dajemy spokój. jest wszystko dobrze. E, Olej z łososia możecie tak samo, jak daję im mięsko, bo też dostałem, akurat już zjadły, surowe mięsko, no to tak samo olejem z łososia. To... Generalnie Klaudia im świeżej i lepiej gotuje niż mi. Dobra, już koniec o pieskach, lecimy dalej. Dobrze. Anna Zabłocka. A czym będzie szklarnia ogrzewana? A widzisz, Aniu, wykorzystamy to, że tam będą takie specjalne rury drenażowe jakby położone w dużych ilościach metrów, typu kilkaset metrów pod ziemią. I pod ziemią w strefie przemarzania, tam zawsze jest temperatura dodatnia i to będzie nagrzewało szklarnię. My nie chcemy osiągnąć temperatury, wiecie, tam w zimie 20 stopni, to jest znaczy, no, w tym momencie jest nierealne, natomiast chcemy zrobić tak, żeby nigdy nie było przymrozka. I to już wystarczy, żeby rosły cytrusy, z tego co my się orientujemy. Ale to jest taki dosyć skomplikowany projekt, wszystko na siebie wpływa, bo to chodzi o dużą kumulację ciepła na noc i później, żeby to oddawało i tam jakieś są systemy takie. Jedynym prądem, który tam będzie użyty, to jest to, żeby wymusić w tych rurach ruch powietrza. To się daje takie delikatne wiatraczki, ale to są mało prądu biorą. Bardzo Ci, Emilka z podlaskiego Emilka, Chicago, dziękujemy za wsparcie. I to już nie pierwsze. Tak, dziękujemy, Milko. Dziękujemy. Czekaj, bo mi tutaj kilka... Dobra. zaleci. Kiedy zaczniecie rozbudowę domu? Ania, ale Ty masz pytań? Bardzo dobrze. Na razie musimy się uporać z obiciem go. Myśleliśmy, że zdążymy przed zimą. Deski teraz złożyliśmy pod wiatę, Wiatę. którą Marcin wybudował. Prawie wszystkie przenieśliśmy. No, Tak. roboty co niemiara, każda jest ładnie poprzedzielana, Tak. wyschną. I będę powoli je przepuszczać, ale jak będą suche dni, wiecie co, no pada, no to No. jak to robić? Jak będą suche dni, to będę je przepuszczać, jak to się Tak, nazywa? przez tego planera, takie urządzenie, co wyrówna te deski, takie zrobi, wiecie, śliskie No i i później będziemy opalić. chcieli opalać, Ale wiecie co, z tym czasem, my byliśmy chyba trochę takimi niepoprawnymi optymistami, że zrobimy to, zrobimy tamto. Wiecie co, no życie weryfikuje. swoje i- robimy, idziemy do przodu na pewno, natomiast chciałby się mieć większe tempo, ale mamy jakie mamy. No mamy jakie mamy, może wy byście mieli większe, ale A sam domek, ta rozbudowa tamtej części, to jakby jeszcze jest kwestia bardziej marzeń, bo jest dużo innych rzeczy do robienia dookoła. Wiecie, my bardziej jakby chcemy gospodarkę ruszyć i sami stanąć na nogi, a przyjemności dla nas przyjdą w swoim czasie. My nie mamy Tak, z tym problemu, tak. nam się dobrze tutaj żyje, nawet w tak małym domku. Marek, czy widzicie już szansę na samowystarczalność gospodarstwa? To znaczy, że utrzymujecie się... ojej, czy Emilka nie znowu szalej. szalejesz. Dziękujemy Ci serdecznie. Dziękujemy. Poczekaj, Czy gdzie szanse z samowystarczalności, tak? Tak, No bo- bez dokładania za skórniaków. Z No. gospodarki nam się wydaje, że byłoby trudno, szczególnie w naszym wieku bez doświadczenia, bo dużo pracy to kosztuje. Kurczę, ja wszystkim gospodarzom jakby szacunek oddaję, bo to jest kawał ciężkiego fizycznie chleba. Dużo jest papierkowej roboty, typu wiecie, rejestracja, odrejestrowania, jakieś tam takie rzeczy. Pomyłek, chorób. Ojej, dużo tego. Ja wiem, że jak może ktoś ma, wiecie, specjalizację, co byłoby najfajniejsze, mieć specjalizację, to byłoby znacznie łatwiej. My chcieliśmy posmakować, jak to jest być gospodarzem, my nie znaliśmy ani właściwie niewiele znaliśmy z tego, co mamy i jakby wszystko nas naprawdę kręciło i dalej nas kręci i my chcemy, tak teraz sobie myślimy, że chcemy te niedobory, tak, no można powiedzieć, że niedobory w pieniądzach jakby z rzeczy, które my tutaj uprawiamy, bo my w większości i tak nie sprzedajemy, tylko to jest wszystko dla nas, bierze od nas najbliższa rodzina, no ale jakby ta papierologia cała jest tak skomplikowana i tak drogi wychodzi produkt, jeśli wszystko się Końcowy. spełnia, końcowy, że my tak jakoś nie widzimy za bardzo sensu przy tak małych ilościach, jakie my mamy. No, co my możemy sprzedać tak naprawdę jednego baranka, czy tam, no może jakby się teraz owieczki no tak, urodziły, ale co nie? wiecie co, no właśnie jeszcze wracając do samego z podstawy,
wszystko macaliśmy, prawda? Króliki, kaczki, No, kury, owce, i kozy. tak dalej, i tak dalej. I teraz na pewno wiemy, że kóz nie będziemy zwiększać. Nie Tak. zwiększamy ilości kóz. No, kozy są specyficzne. Biją cały czas Biją. siebie, biją, Biją owieczki innych, i biją, są po paskudne. prostu biją. Ale to jest charakter kóz, Ale- to nie, że koza jakby nasza jest wyjątkowo wredna, nie. Kozy są takie, koza jak swojemu dziecku nie przyrżnie, że wywali fiflaka, to po prostu cały dzień chodzi struta. No i szczególnie jak jest mały, bo jak jest duży, to jej Tak, odda, tak. więc może nie warto. Ale myślimy, że w owieczki bardziej, na owieczkach się skupimy. One takie fajne, takie cielaczki, spokojne, nie uciekają, nie przeskakują przez ogrodzenie. Jedyne co przy owieczkach jest bardziej siłowa praca niestety, ponieważ nie mamy takich poskromów. I właśnie to Widzieliśmy chcemy w Stanach porobić, płoty, poskroby. Tak, w Stanach mają takie fajne metody, fajne te poskromy. Tak, że można obrócić że owce. można obrócić. Kurczę, mądrzy ludzie, wiecie, Tak. dużo fajnych rzeczy można tam z tego kraju wyciągnąć. Nie wiem, bo może dużo po prostu nadają. Zresztą z Australii też przecież masz, tam jest owiec też. Ale mówimy, bardziej się na owieczkach chyba Tak, skupimy. owieczki są łatwiejsze i tutaj pójdziemy troszeczkę większość, dobra, nie będziemy tak aż dużo mówić, ale to będzie to kierunek, też, tak, to to będzie kierunek, taki większy, kierunek. główny kierunek. Dla wszystkich, którzy myślą właśnie o założeniu gospodarstwa, myślę, że dobrą taką była wskazówką, żebyście przemyśleli i mieli jakiś plan, żeby Z wiedzieć, czego w chcecie którą czerpać stronę chcecie dochody. iść. Bo tak Co jak, da dochód, taki sensowny dochód, nie typu, że sprzedam, nie wiem, 20 jajek, jedną kurę i bo z tego nie wyżyjesz, tego nie wyżyjecie. Musicie mieć coś, co jakby może bardziej masowo sprzedajecie Tak. w ten sposób. A, My jeszcze planujemy, no wiadomo, nam YouTube pomaga, wy nam pomagacie, zarobiście, dziękujemy także Wam. to naprawdę jest duża pomoc. Ja wiem, że to też jest nasza praca i jakby musimy, wiecie, wam sprostać z temu zadaniu, no bo tak, ale jakby to nam pomaga. Myśleliśmy może jakoś takiej mini agroturystyce dla was, żeby się spotykać. Coś tak wiecie, Ale do kombinujemy, przyszłości, ale to są takie bo dalekie, to są- dalekie plany. To No są na razie dalekie plany, na pewno za rok nie nie, będzie tego. za rok będzie warzywniak, mamy nadzieję, że wreszcie sad i dużo nasadzeń. My chcemy teraz to takie zrobić No tak, zielone, no i obicie żeby to zaczęło wszystko No rosnąć. dobra, nie mów o planach, Tak. bo te nasze plany zawsze w łeb biorą. Marek Jacek Bajkowski, czy macie kontakt z Albertem z lasu? On robi oszczędne mieszkanki dla kurcząt, jak rozumiem. Możecie mu pomóc. Ja znam ten kanał, ja nie wiem, czy go chłopaka u nas nie widziałem też kiedyś, natomiast my nie mamy żadnego kontaktu, nie wiem o jaką pomoc chodzi i nie wiem jakie mieszanki. To jest to, co mówiliśmy, my mamy generalnie bardzo mało czasu teraz na ganianie po internecie. Wiele mieliśmy wspaniałych takich programów, które oglądaliśmy, nie wyrabiamy, nie wyrabiamy. Um, Ktoś się nas pytał o małżeństwo, czy się ożenimy. Wiesz, Nie wiem. może kiedyś? Nie, tam ja się brzydzę. Słucham? Ty chcesz chyba zarobić. Bije mnie. Bije. Ale słuchaj, jakbyś był moim mężem, mógłbyś iść na obdukcję wtedy, no. A tak, to co? Kto mi uwierzy, że baba mnie leje? Dobra. Tak, Renia Kuchta, widzieliśmy takie szklarnie, to jeszcze niektóre działają opalane drewnem i to jest dwa w jednym, bo nie dość, że takie opalanie drewnem daje to, że jest ciepło, co jest bardzo ważne, ale pamiętajcie, że wydziela się CO2, a CO2 uwielbiają rośliny. Tutaj Cześć Angelona. krytyk. Owce fajne, ale jakbyście mieli barana, to by był nieznośny i atakował nawet właścicieli. No, z baranem trzeba się wiadomo umiejętnie obsługiwać. To źle powiedziane obsługiwać, bo to jest żywe zwierzę, ale mieć do niego podejście. Nigdy do barana się nigdy nie stoi tyłem. Uważaj, po prostu. Tak, to jest złota zasada, nawet jak was złota lubi zasada, tak. i jak jest o tego, musicie mieć w tyle głowy mniej więcej jego pozycję i od czasu do czasu ją jakby sprawdzać, czy on tam się na przykład nie Tak. nakręca i za waszym tyłkiem nie goni, bo jemu potrzeba jest kilka kroków i może zrobić krzywdę. No jest to silne, Tak. to jest bardzo silne Tak. zwierzę. I nie głaskamy go I po głowie. nigdy nie klepiemy po głowie, na przykład widzicie, my klepiemy owieczki No, po tak. głowach i Owieczki, tak. Barana nie. Barana Baran się nie dotyka nie. po głowie. Możecie mu dać rękę powąchać i tu pod klatą, gdzieś z Tutaj, boku, tutaj, ale głowy mu nie no. tykacie, bo on się podkręca. On się podkręca i wtedy łubudu i znienacka was cupnie.
Makaron, tak, niektóre zwierzęta, które mamy, będziemy ubijać. Raczej kuski mleczne to nie. Prawdopodobnie nowe kuski, jak się pojawią, może jakieś owieczki, jedną sobie zostawimy i resztę preferowalibyśmy sprzedać jako żywiec. Zaoszczędza to dużo problemów, no i takie dla serca trochę lżejsze. Ania, kiedy kosmetyki? Aniu, dzisiaj miałam mydło już robić i jakby Ale- no, plany poszły w łeb, bo miałam to do zrobienia, tam do zrobienia, owce rozwaliły poidło, Wiecie więc co, trzeba było naprawić. gęsi tłuszcz, z gęsiego tłuszczu Tak, będziemy tak. robić mydła. Ale bo- cały czas coś. Już dzisiaj miałam plan, już mówię, przychodzę i robię, ale to nie, bo to trzeba było porządek w zamrażarce, te rozwaliły poidło i tak Cały czas jakaś jesteś. naprawa. Liczą się, no, prawda? ale jutro robię. Marcin, ty robisz wszystko, a ja muszę jeszcze w końcu skończyć, bo chcę na święta zrobić. Dobrze. Bo to będą... Tak, bo mydło jeszcze musi leżakować, jak wiecie, musi żeby nie leżakować, poparzyło, bo tak, tam 30 się, dni no, i tak, bo i to być musi... obracane. No z mydłem to Tak, nie bo jest to takie proste, ale podobno z Tak. gęsiego tłuszczu są tak słyszeliśmy, że znacznie lepiej odżywiające i lepsze dla skóry niż, wyobraźcie sobie, tam z oliwek czy jakichś tam innych tłuszczy roślinnych. Czyli my znowu idziemy w zwierzęta. No tak. Ale zwierzętami wejdziemy. jesteśmy. Ale to będą prezenty, to więc Tak wiesz, jest. to... Co z pszczółkami, czy już z nimi okej? Aniu, nie wiemy. Są dwa ule żywe. One teraz zimują, zostały okopcone i tam ta waroza jak była, to spadła 2 razy. No i to wszystko. No i teraz czekamy na wiosnę chyba. Ja nie wiem, czy w międzyczasie się coś sprawdza. Może się sprawdza. Jeszcze się dowiemy. Dominika Twardowska. Właśnie skończyłam rozbierać 2 kaczki od sąsiada. Teraz wiem, ile to pracy. No, powiem Ci tak, Dominika. Szacun dla Ciebie, bo my jeszcze kaczek sami nie skubaliśmy. Nasze kaczki Tak. żyją I się rozmnażają. Trochę mamy ich już za dużo. Trochę za dużo No. ich już mamy. Ale nie wiemy, którą czapnąć, bo wszystkie nam się podobają. Tam chyba jeden samiec może No by nie się wiem, nadawał. jakoś Fajne one to- wszystkie takie. No takie No, śmieszne. To takie... ładnie się i- kąpią w tym i- stawie tymi Ale skrzydłami. jajka znoszą. No. Słuchajcie, wiecie co, naprawdę są kacze, one dobrze niosą. Kaczuszki Dobrze, dobrze tak, niosą. No. Fajne. I nawet teraz jest zimno, im to tak nie przeszkadza, więc kaczki fajne są. Nie wiem, może kiedyś nagramy taki film kaczki kontra kury i powiemy z naszego doświadczenia tak, co nam się właśnie, wydaje. ale musimy więcej z nimi poobcować, więcej je Ale poobserwować. mi się wydaje, Klaudia, że kury niosą dużo jajek bardziej, ale w długim okresie, że u kaczek jest takie nasilenie i walą tych jajek jak wariatki, ale nie przez cały rok, co nie? No że tak. moment jest taki. No tak, nasilający tak, się. Tak. Bardzo nas cieszy, Emilka, że potrafimy być taką jakąś inspiracją dla Ciebie i lubisz nas oglądać. No, kto wie, może i tam od czasu do czasu coś ciekawego jesteśmy w stanie powiedzieć i wiecie, że jakoś tam wszyscy wiedzą, uzupełniamy. Oczywiście wszystkich tutaj spóźnialskich witamy. Tak jest. Arturino, Anna Ewa Dwojacka, przepraszam. I wszystkich tam, naprawdę, bo się witaliśmy na początku, ale jeszcze raz. Co tam? Co tam? Małgorzata Wronka, owce innej rasy, myśmy troszkę myśleli o mlecznej, albo fryzie, albo fryzyjskiej, albo o lakon. Lakon. Bo pomyśleliśmy sobie tak, barana mamy mięsnego, czyli te malutkie będą zawsze mięsne i to by nam pasowało, a mielibyśmy mleczko inne mleko do koziego. Tak dla fanu, ja nigdy nie piłem też owczego mleka, podobno jest smaczne, bardziej tłuste i takie gęste. Dlaczego nie? Myślę, że to jest takie do osiągnięcia, nie? W miarę sensowne. No, to zobaczymy, no. Będziemy Z pasją jak do to się roślin będzie i dojść. zwierząt. Też mieliśmy kiedyś kozy, teraz już nie mamy ani jednej. Fajne są, ale szkodniki straszne. No. Razem. No. Nie to, żebyśmy tak na nie narzekali, ale... Owce na wełnę nie, chyba że lakon albo fryzyjska, ale to nie na wełnę. Nie. Ją trzeba będzie golić, będziemy mieli wełnę, ale one nie są na wełnę. Nie, ale wiecie co, na wełnę to nie jest takie łatwe. To Tego naprawdę, nie sprzedacie. Ale trzeba o to dbać, Trzeba o te zwierzęta. i o wełnę, I żeby o nie wełnę. była brudna, bo Właśnie, tego wam nikt nie właśnie skupi, to musi być chciałam powiedzieć, pierwej ale sort. zawsze mi przeszkodzisz, no. No.
Nie no, to jest naprawdę już umiejętność no, posiadania owiec właśnie na wełnę. Trzeba naprawdę zapewnić im czyste warunki, wybiegi, nie wiem czy tam te nieszczotkowanie, czesanie, to jest kupa roboty. Odpowiednie żywienie. My Tak, gdzieś oglądaliśmy o tym film, byliśmy zszokowani, Ile ile zachodu jest, żeby wyprodukować wełnę, której później nie sprzedacie. No. Nie sprzedacie. To są takie ceny niskie, że to jest jakiś żart. Może jakby ktoś miał jakąś przędzalnię, albo mógł na przykład ocieplenia z wełny robić do domu, bo się robi. One są bardzo drogie dla odmiany. Za wełnę, której nie możecie sprzedać, możecie kupić bardzo drogi produkt, ocieplenie do mieszkania. Natomiast ktoś musi mieć przędzalnię i to zrobić. Ale I pewnie ta musisz maszyna mieć jest. przędzalnię odpowiednio od razu jakieś takie wejście, czy jakieś koneksje, jakiś kontrakt, bo tak Ale pamiętasz, byliśmy u jednego rolnika i on mówi, że u niego kilka lat temu była taka moda na gęsi. Wszyscy nagle rzucili się gęsi będą hodować, bo my jesteśmy blisko Niemiec, a Niemcy cenią sobie takie lepsze wyroby i chodziło o pierz, prawda? Tak. Że na ten. Słuchajcie, on nie wiedział, co z tymi gęsiami ma robić, bo nie miał po prostu zapewnionej tej drugiej strony, czyli odbiorcy. A znowu, jak macie mało, czyli popatrzcie, jak hodujecie owce w takich ilościach jak my, na to jest zbyt, tylko nikt do Was nie przyjedzie, bo macie za mało. To jest cały problem. Przyjadą po 40, 50, pięknie gotóweczką zapłacą, nie ma problemu, ale samochodu Ci po 3 czy po 6 nikt Ci nie wyśle. Także rozumiecie, czyli musicie mieć dużo i teraz przerabiacie te owce na wełnę, macie dużo wełny, musicie mieć maszyny, która je przeczesze, przerobi, bomba. Przyjeżdża pan, co z 20 owiec Wam weźmie? Nie weźmie. No i właśnie. Więc wiecie, tak Wszystko wygląda fajnie, nie ale trzeba mieć to po prostu podpowiedziane wszystko, zanim się nawet już zacznie tak na hura, wiesz, że kupi zwierzęta, a później dopiero myśli, co ja z tym produktem zrobię. No nie, trzeba jednak to wcześniej zaplanować. Maria Magdalena, pewnie nie uwierzysz, ja tam kiedyś uprawiałem tańce towarzyskie chyba przez 2 lata. A ja ludowe. A Klaudia ludowe. I to przez więcej lat. I tak, i ja stwierdzam definitywnie, mając jeszcze wujka, który jest sędzią, jednym z bardziej znanych w Polsce i dostał ostatnio odznaczenia, bo tak się tam tym tańcem towarzyskim, całą rodzinę mam taneczną. Tak. Ja tego nie lubię. Ja uważam, że znacznie lepiej facet odpoczywa boksując na przykład worek, albo podnosząc ciężary, albo biegając, sporty jakieś. A taniec to mi się takie, ja rozumiem, że to mówisz dla Klaudii. Ale wiecie, ja sobie muzykę tutaj włączę, ja sobie po tarasie sama się pogibam. Ja biorę fotel, mam bekę, ona się giba i tak sobie żyjemy. On nie lubi, Nie lubię, tańczyłem i nie lubię, naprawdę nie lubię, jakieś to mi się wydaje wyjątkowo niemęskie i zesztywniałem. Chyba tak, ale Marcin zawsze takie było, tak trochę jesteś taki konserwatywny. Konserwa. Planujecie jakiś sklep dla widzów z żywnością, nawet stacjonarny? Na razie nie, bo ciągle mamy za mało jakby rzeczy do sprzedania, właściwie nic nie mamy, bo jak mówiliśmy, to bardzo ciężko jest rodzinę, wiecie, zaopatrzyć i tak naprawdę, pomyślcie ile my jemy, a wszystko jest sezonowe, więc tak naprawdę co z tego, że mam 70 kur, w następnym roku będzie 140 kur, powiedzmy, ale jak ja zapycham swoją zamrażarkę, moi rodzice, ciotka, coś tam, to znika, a to na cały rok, w jednym momencie musicie na cały rok kupić. Także, a z jajkami znowuż my nie chcemy mieć więcej, my też znowuż bardzo dużo jemy, bo żółtka same, a nie chcemy mieć więcej kur, bo już raz mieliśmy bardzo dużo i zaczynają się choroby, jest dużo problemów i nie na nasz kurnik może, my nie chcemy, po prostu trawa schodzi, wiecie, pustynie się wszędzie robią, my i tak mamy tych pustyń w kilku miejscach, ale nam nie o to chodzi, nam chodzi o dobrostan, a nie o jakby sprzedaż. Jest, Maria, dosyć trudne, Konkubent zazwyczaj częściej bije niż mąż, nie wiem. My owieczek jeszcze nie wystawiamy na sprzedaż, bo my mamy 3 matki i po prostu one będą naszym takim, są stadem zarodowym. Zarodowym chyba tak, matki. To będą matki z dożywotką. I ewentualnie te maluchy, które będą po wykocie, to zobaczymy właśnie, czy będą dziewczynki, czy chłopcy. Zobaczymy. Generalnie myślimy sobie teraz, żebyście nas nie łapali za słowo, że jakby były matki, to byśmy sobie zostawili, że tak myśleliśmy, że może do 6 owieczek, może do 10 maksymalnie, ale raczej 6 matek, przepraszam,
i z tych 6, bo tam się często rodzą bliźniaki, to Bliźniaki. mielibyśmy 12 baranków i tam owieczek i one byśmy je sprzedawali jako żywiec i może jedną czy dwie jakby na własny ubój i do zamrażarki. No 2 chyba rocznie to będzie dużo. Zobaczymy, jesteśmy zachwyceni tą baraniną, my tu już chyba kilka razy mówiliśmy. Nie sądziliśmy, że baranina jest taka dobra. Opowieści, ja nie wiem, czy to jest ta owca, wiecie, i czy nasz chów, czy ja nie wiem, czy wiek. Natomiast opowieści o baraninie, że jest jakaś ble, to jest jakieś nieporozumienie. To jest lekka nutka baranka, przepyszna, zresztą koźlaki są również bardzo dobre i tak uważamy. Arturino, muszę Wam powiedzieć, że mam dla Was wielki podziw. Ja sam nie wiem, czy dałbym radę ubić kurę czy kaczkę. Ja jak byłam mieszczuchem, panią na obcasach, to też nie sądziłam, że ubiję kurę ani królika. Ale wiecie, no, trzeba realnie stąpać po ziemi. Idziecie do tego supermarketu, no bierzecie tą kurę z tej półki, no myślicie, że co, ona po prostu tam się wyhodowała? No nie, no biegała kiedyś, rosła, jajka znosiła i tak dalej, czy to był broiler. No, wychodzimy z takiego założenia, że przynajmniej zapewniamy im najlepszy dobrobyt, jaki możemy. Dobrostan. I no niestety tak, no Tak ubijamy wygląda nasze je, życie. Tak, ubijamy. Ja też to robię. Jemy kobiety. mięso i tak, jemy mięso i po prostu masz rację, było to ciężkie, zabicie pierwszego koguta czy pierwszej kury było ciężkie, królika jeszcze gorzej. Byłem przy uboju, już ja nie ubijałem, bo nie mam jeszcze papierów, teraz właśnie robimy, ale jakby tutaj było to wszystko załatwiane. Trzeba. Jest to paskudny widok i nie jest to przyjemne i współczujemy tym zwierzakom. Człowiek robi wszystko, żeby było to jak najmniej dla niego bolesne, żeby świadomość szybko stracił. No ale Ale to są realia. Takie są realia. To są realia i my realia. uważamy, że lepiej jakby mieć pewną skazę w głowie, że ja coś takiego zrobiłem, ale przynajmniej uczciwie do tematu podchodzić, jeśli można, no bo kurczę, trudno wymagać, jak ktoś mieszka w mieście, czy powiedzmy ma nawet domek, żeby takie rzeczy robił. No my jesteśmy gospodarzami, więc no, musieliśmy się tego nauczyć. Uboje są bardzo drogie, to wszystko jest bardzo drogie, także że jakbyśmy to komuś zlecili, na przykład mamy te 70 broilerów, możemy to zrobić sami, nie robimy sami, zlecamy to firmie, która przyjedzie, ojej. Przestaje się to opłacać przy takiej ilości. Prawda, dla siebie to wiesz, to inaczej. No ale robimy sami, więc tu się oszczędza pieniążki, nie? Dobra, lecimy dalej. Czy my oglądamy mecz Polski? Nie interesujemy się ani sportem, ani polityką. Nie, to nie. Z nami nie pogadacie na ten temat. U nas nie ma dużego śniegu, przembol, ale coś pada i taki wiesz, mokry jest śnieg. Nie wiem jak to będzie, mokry śnieg. Tak. Dziękujemy, że nas oglądacie, że nas Arturino, subskrybujecie. pozdrawiamy Ciebie i Irlandię. Tak. Jolanta. Kochani, pewnie już wspominaliście o tym wcześniej. Mam pytanie z innej beczki. Gdzie kupowaliście swoją kuchnię? Bardzo mi się podoba. Dziękujemy. Jolanta, dziękuję bardzo. Zrobiliśmy kuchnię, może trochę podobny styl, troszkę na nasz angielski, tylko nasza była kremowa, a kuchnię wzięliśmy na zamówienie. To nie jest IKEA ani nic takiego, z tego względu, że to jest tak małe pomieszczenie, wy sobie nawet sprawy nie zdajecie, jakie to jest malutkie. Popatrzcie, tu jest ściana i tam kawałek dalej ściana, to ma 3 metry, może 20 długości. To jest i jeszcze nie mamy rozbudowanego tego i po prostu chciałam mieć pod maksymalnie sam sufit, wykorzystać każdą powierzchnię. Szafki, każdą powierzchnię. I no... Cena jest większa, natomiast dla nas ta cena to było nieznaczące, bo mieszkanie generalnie jest tanie, więc jakby pomyśleliśmy sobie, że pewne rzeczy musimy wykorzystać do końca. No powierzchnia w tak małym mieszkaniu jest krytyczna i kilka tysięcy złotych więcej to nie ma znaczenia. Fajna, jesteśmy zadowoleni, to oczywiście jeszcze nie jest skończona. Musimy takie zwykłe, proste, białe kafelki położyć, wiecie, tam na ścianie. No i to chyba byłoby koniec, nie? Tak. No. Tak, Marcina nie tyle, że zmusiła rodzina, ale to było po prostu taka pewna tradycja, że wszyscy tańczyli tam, łącznie z jego bratem. Żeby to było jasne, Wszyscy. moja siostra cioteczna miała klasę S.
jej Jej córka, dwie córki. nie wiem czy dwie mają S, ale jedna ma na pewno S. To jest najwyższy, to po międzynarodówkę już ganiacie i możecie tam sobie jakieś konkursy tak. taneczne, także to tak prawdziwie tancerze mówią. Moja siostra cioteczna przepiękne suknie szyje i ślubne To i jest ta taneczne. rodzina, która była kiedyś i Bożenkę ubieraliśmy. Bożenkę, Stracha na pamiętasz, wróble. stracha na wróble. Tak, to jest taneczna, Bardzo. profesjonalna taneczna rodzina od dziesięcioleci. Tak, na śluby Tak. uczą I tańczyć. też- No po prostu są, w Bielenie Górze są top. Albo byli, nie? Bo ja nie wiem, czy oni dalej mają No tą, nie wiem. w tego teraz. No nie wiem, ale no to tak mówimy jak to było. Tak, kebab z baraniny najlepszy. Powiem Ci, że sam się zastanawiam, bardzo bym chciał zjeść takiego kebaba, ale z mojej baraniny. Aha. Bo wiesz, bo ta sklepowa, czy ta co oni tam dają, troszkę nie to. Może to jest kwestia zwyczajnego przyprawienia, ja nie wiem, tutaj nie chcę być żadnym znawcą, no ale na pewno jakby ten kebab by był znacznie droższy, gdyby był z takiej owieczki zrobionej, hodowanej tylko na trawie przez 2 lata. Dziękujemy, Barbara, staramy się. Małgosiu, Klaudia, może sery kozie do sprzedania. Wiesz ile ja mam mleczka, ja mam tak mało. Teraz staram się je zasuszyć, ale powiem Wam, że coś kiepsko mi to idzie. Dzisiaj byłam, kurczę, udoiłam znowuż z kuleczki tej naszej małej rozrabiary, no z pół litra, a chcieliśmy je zasuszyć. Marta bardzo mało ma, ona już tam Już nic. chyba jest dobrze. Chodzę i sprawdzam, żeby nie miały zapalenia wymiona, żeby tam, wiecie, no nie były twarde i nabrzmiałe, ale po prostu nie podbijałam, już od dawna ich tam nie podbijam, a dzisiaj kulka tyle mleka dała, że nie wiem. Kulka jest bardzo... Dlatego powiem Wam, że jestem w kropce, czy mam je zasuszyć, czy nie zasuszyć. Ale Bo- podobno spadnie, bo one jeszcze są pierwiostkami i wiesz, i później No, będziemy ale- mieli jeszcze mniej mleka. One i tak nie No, dają ale dużo, bo one to kuleczka nie tyle są mleka wydajne. dzisiaj dała. No ale to co ty, wiesz, już się zasuszasz, to już nie No można. wiem, tak, to no już nie. ale... To nie, no. no my zasuszamy. No. Dziękujemy Arkadiusz Lewandowski, że nas oglądasz. Wszystkie filmy. Inne beczki, gdzie kupować? Aha, swoją kuchnię to już było. Tak, to ja już przeleciałam. Planujecie jakieś egzotyczne zwierzę? Skoro nie... No, Czy planujemy? my jesteśmy egzotyczni. On jest egzotyczny. Jakiś, no, nie wiem, co to, czego jestem mieszanką skumpsa z jakimś tym jeżykiem. Jeżykiem. Żartuję. Marek, skoro nie lubisz tańczyć, to dlaczego tańczyłeś 2 No lata? to mówiłam, że rodzina cię zmusza. A ty kochanie jesteś nieprawda. spóźniony. To nieprawda. Co nieprawda? To nieprawda. Aha, no to dobra, no to powiedz czemu. Marek. Ja Marek, wtedy specjalnie dla ciebie, miałem patronie. 14, 13, ja nie pamiętam, byłem młody. Ja za dupciami ganiałem. No Stój co, się, bo cię nie fajne, widać. tam najładniejsze dziewczyny były w Jeleni. No to jak mogłem tam, znaczy dziewczynki, myśmy wszyscy byli strasznie młodzi. No i, bo to źle brzmi teraz, No nie? Jak tak, stary tak, facet mówi tak. dziewczynki. No słuchajcie, byliśmy wszyscy młodzi, mieliśmy po kilkanaście lat. Masę dziewczyn, na tańcach jest zawsze tak, że nie ma partnera, bo faceci raczej na tańce nie chodzą. No to wujek mnie tam namawia, mój słuchaj, znajdę ci najładniejszą, najfajniejszą, chodź, bo nie mamy ludzi. No to poszedłem i zostałem. Kochanie, Zdrowy Zagonek się pyta odnośnie Waszej paszy dla kur. Ile mniej więcej tej paszy podajecie dziennie w gramach na jedną kurę? O. Proste to jest, Klaudia. Tak? Jak mieliśmy tak, bo ja to robię też z spreadsheet, ja tam wiem. Aha. Jak mieliśmy rosy, dawaliśmy 118 gram, 120 gram mniej więcej na dzień na kurę. Natomiast od tego powinnaś odliczyć 10-20%, jeśli masz wybieg nie betonowy, wiesz, ale że jest wyjedzony. Jeśli mają trawkę i jakieś tam możliwości, że sobie robaka złapią, to i 100 gram wystarczy. No, ale Teraz na będziemy, zimę? teraz na zimno, taka jest i Tak, no, tak ale jedzą. zima trawy, przecież nie ma na czym będą żyrować. To Dostają, wtedy- powiedziałem 120 gram minus 20% jak No dobra. jest trawa. Jak nie ma Okej. trawy 120 gram. Nie wtrącaj mi się, kochalana, bo zaraz z tego krzesła spadnę. Grozisz mi? No. Ludzie widzą. Kacpana! Cwana Mam jesteś. świadków, więc uważaj, nie To podskakuj. się nie liczy, przecież ja patrzę w kamerę. No.
Popatrz, patrzę za kamerą i żadnego tu świadka nie ma. Zaraz, Gdzie wy wszyscy jesteście? słuchajcie, zaraz dojdzie do rękoczynów na biznes. Dobra, i teraz mamy mniejsze kurki, bo mamy te zielononóżki i prawdopodobnie ta ilość paszy trochę spadnie. Tak. Pozdrawiam przyjaznych w glebie. Dziękujemy. Co do utrzymania, słuchajcie, bo to też jest takie ciekawe. Jakby ilość pieniążków jest bardzo marna. Natomiast również wydatki są bardzo niewielkie. To chyba też jest ważne w samowystarczalności, bo czym jest pieniądz? Jak mamy wolność, mamy dobre jedzenie, mamy wodę, mamy prąd, no to troszeczkę na te kilka opłat zarobić, no wiadomo, no kupujemy paszę z zewnątrz, to jest duży koszt, siano z zewnątrz, to jest duży koszt i ciągle inwestujemy, to jest duży koszt. Ale gdzieś jak to się kiedyś unormuje, przynajmniej to inwestowanie, no to może wystarczy. Nam dużo nie potrzeba do życia, bo my nie mamy jakichś takich jakby dużo w życiu zwiedziliśmy i jakby bawiliśmy się, mieliśmy swoje okresy i te okresy są za nami. Po prostu no mnie osobiście nie ciągnie do wakacji ani trochę. Ja tu mam co chwila wakacje. No oprócz tego, że i siłownię. No. Także plusem gospodarstwa jest to, że niekoniecznie jest duży zarobek, natomiast macie tak dużo wszystkiego innego, które jest tanie i ta wolność i tak dalej, i dobre samopoczucie, że pomysł, że macie wydać na kino w mieście, po prostu was wstrząsa. To jest bez sensu. Co się stało? Nie no, kino. No ale mówię, i dlatego nie wydajecie pieniędzy, no i jakby no. Czy ogrzewacie teraz klimą? Tak. Tak. Klima u nas chodzi cały czas. Jeden minus klimy jest u nas, w naszym tym małym pomieszczeniu. Za blisko my siedzimy tego klimatyzatora. Wiecie co, klimatyzator jest na dmucha. ścianie zaraz za monitorem. I jednak czujecie po prostu, jak to na Was dmucha, a ja często, razem siedzimy, pracujemy przy komputerze dla Was, więc jednak to czuć i to nie jest takie przyjemne, dlatego wzięliśmy, jeszcze mamy tutaj z tyłu, To nie widzicie, stary ten kaloryfer tam ten stary, jest. tak, żeby po prostu to tak często się... Tak, żeby się nie włączało. Tak, pomyśleliśmy sobie tak, i tak mamy duże oszczędności w prądzie, to jakby, no dobra, nie wykorzystamy w 100% klimatyzacji, ale przynajmniej nam będzie lepiej. Tak. Problem jest, że to jest wąskie i długie i to dokładnie woje. O tyle plus jest znowu, że my ustawiliśmy na duże nagrzewanie, więc to robi, te wianie jest jakby, no może przez minutę, przez dwa, chałupa się nagrzewa i ona się wyłącza. No to tak można przeżyć. No nie jest to nie na zasadzie, że nam włosy czesze, czy jakby wysusza, ale też to nie jest super przyjemne. No. Ale jakbyście mieli po prostu większe to pomieszczenie, gdzie indziej ją umiejscowioną, sprawdza się, naprawdę sprawdza się, grzeje i jest temperatura taka stabilna, prawda? Tak. Popatrz, jak będą koty, to się same zasuszą. A widzisz, bo my mamy kociołka czeka z pasją do roślin i zwierząt. Wiesz co, Co takiego? ja to sprawdzę, bo bardzo możliwe, że tak jest jak mówisz, my się aż tak nie znamy, że jak będą kotne, to się zasuszą. Aha. A widzisz, to dziękujemy Ci za podpowiedź. Aha. Przepraszamy, ale sprawdzimy, bo zawsze Tak, sprawdzamy. przepatrzy. Zawsze sprawdzamy. Właściwie to ja wcale ze sobą gadam. No Ja właśnie. to jest jakieś narcystyczne, nie? Jesteś. Ej, siema! Jesteś narcyzm. Tak. Ciężko, właśnie chciałem włączyć jakby Monitor. żeby się skupiać, a moje skupienie jest A strasznie ja słabe. wiem, co Siema zrobię. Sofia. Ścierkę narzucę na monitor. O, to jest bardzo dobry pomysł. Tylko jakąś czystą, żeby się nie zżygał. Oj, uspokój się. Nałożę ścierkę i widzicie? I nie będzie... O, ty, no i już jest dobrze. Dziękuję Arkadiusz. Nie wiem, nie sądzę. Mam swoje słabe strony i to chyba całkiem dużo. Nikt nie jest idealny. Maria Magdalena, czy utrzymujecie kontakt z jakimiś znajomymi z Anglii? Czy może ktoś, biorąc Was przykład, też wróci do Polski? My utrzymujemy raczej kontakt z Anglikami, więc oni się nie wybiorą do Polski, nie założą gospodarstwa, więc Tak, raczej nie. Raczej nie. Tak. Fajnie, że już widzę, córeczka już śpi. Mamy nadzieję, że będzie miała fajne, kolorowe sny. X, Y, Z i same czwórki. Pozdrawiamy Londyn. Zastanawialiście się kiedyś nad swoją orientacją seksualną? Co? Nie. Wiesz, makaron z kurczakiem raczej nie mieliśmy
Chyba, nie wiem, Klaudia, czy ty miałaś jakieś takie problemy? Nie. Jakby ja zawsze miałem parcie do kobiet czy do dziewczyn i jakby zawsze mi się podobało, bardzo mi się podoba przede wszystkim to, że jesteśmy inni. Ja nie wiem, czy na przykład dwóch mężczyzn może się tak, znaczy na pewno się uzupełniają wspaniale, ja nie wiem jak to działa. Natomiast ja potrzebuję kobiety, bo kobieta robi to, czego ja nie potrafię. I jakby nam to odpowiada. Oho. A ty też chybaż, nie? Tak. Nie, no tak, ja w ogóle nawet nie wiem, nie poruszałabym tej kwestii. Nie zastanawiam. O szkockich coli. Joanna Bukowska. Myśleliśmy o coli, ale Aha. tylko tak przelotnie. Po pierwsze, są to psy, które wymagają dużo czasu, żeby je wyszkolić, bo one są bardzo mądre, są najmądrzejsze. I jakby my tego czasu nie mieliśmy, wiedzieliśmy, że nie będziemy mieli, szukaliśmy i coli nie jest obronny. A my nigdy nie będziemy znowuż mieli takiego stada, żeby coli nam się przydał, więc myśleliśmy nad takimi psami jak widzisz od zawsze. Doberman też miał być jakby obrońcą, wyszło jak wyszło. Natomiast owczarki środkowoazjatyckie są. Myśleliśmy bardziej czy środkowoazjatycki, czy Kaukaz. Natomiast Tak. Kaukaz przeważyło to, że my wiedzieliśmy, że no mamy dużo znajomych i jakby będzie ciężko i nie mamy umiejętności na Kaukaza, że moglibyśmy Tak. charakteru nie wykazać odpowiedniego i Kaukaz nas troszeczkę jakby przeraził, że jest to za bardzo zaborcze zwierzę. No jednak, no widzicie, z Ambra zrobiliśmy hipisa, Tak, więc... tak, my w tym kierunku bardziej psy urabiamy Tak. niż I jesteśmy waleczne w stanie Te zrobić. szczeniaki też. I dobrze, że Thanos się tak nie daje. Biedny, tak. biedny wygłaskany, Tak, ale ciągle twardy. Ale burknąć potrafi. Ale burknąć potrafi. Tutaj było jedno pytanko. Elżbieta Nowatkiewicz. Ile czasu zajmuje Wam montaż filmu? Znaczy mi ile zajmuje? Tak. Różnie. Niektóre filmy są łatwe i szybko, w miarę. Szybko to mówię o 3 godzinkach, 4. To jest dla mnie szybko. Natomiast inne dłużej mi zajmują, bo ja znajdę coś, a jakąś przebitkę, jakiś powrót, a coś mi muzyka nie odpowiada. Więc ja czasami potrafię 6 albo i 8 godzin spędzić, nie mówiąc o kręceniu, o wcześniejszym kręceniu. Może ja jestem wolna, nie wiem, ale mi często, gęsto nie pasuje dużo rzeczy w filmie i nieraz jeszcze gafę walnę, albo Marcin mówi, że za długie ujęcie. No tak wychodzi, wiecie co, ja mam styczność z tym programem rok. Nie, no tyle rok, ile ponad. nadajesz na No półtora. tyle ile nadajemy, no to tyle się nauczyłam i jeszcze I tak za mało. dużo. I wiecie, za mało, naprawdę. Ja bym chciała mieć trochę więcej czasu, żeby jakieś takie fajne efekty, żeby Szczególnie- coś porobić. Ale nie mam kiedy, żeby usiąść do komputera i nawet pooglądać innych youtuberów. Przepraszam, oglądaliśmy No tak. ostatnio, że nawet kamery tak fajnie przekręcali. Ale wiecie co, no czas i jeszcze raz czas. Naszym chyba tak można śmiało powiedzieć takim spełnieniem marzeń, jeśli chodzi o życie cielesne, byłoby to, żebyśmy mieli ten większy domek, bardziej taki, wiecie, żeby można było książkę poczytać, przy kominku posiedzieć, żeby była jakaś młoda osoba, która moglibyśmy ją opłacić, żeby nam pomogła w gospodarstwie, żebyśmy mieli czas. My jesteśmy bardzo kreatywnymi ludźmi, my mamy bardzo dużą taką wiedzę, bo my lubimy pochłaniać wiedzę, wiecie, i lubimy się nią dzielić i jakby to jest dla nas łatwe. Natomiast proste czynności w wieku tym, co mamy, my nie jesteśmy zahartowani w takiej ciężkiej pracy, czy niby na budowach, no ale czy tam w szpitalu też nie miałaś łatwo, ale coś się chciałam powiedzieć. Nie wiem, zgubiłaś się. Nie słucham Cię. Dobra, i to by było idealne. My uważamy, że z własnej głowy możemy znacznie więcej wyciągnąć niż codziennie, co tydzień czyszcząc oborę i na przykład i kury tam obornik wyrzucając, czy karmiąc po ileś godzin i robiąc paszę, mieszając. Wiecie, my już to umiemy. Fajnie, ale niektóre powtarzalne czynności po prostu no, trzeba zrobić, ale są irytujące i zabierają czas. A wolelibyśmy na przykład bardziej konstruktywnie na przykład wybudować tą szklarnię. My nie wiedzieliśmy takich jeszcze w Polsce, na pewno są, tylko nikt ich nie pokazuje. No ich nie, Są wspaniałe, bo szkoda. wcale nie są aż tak drogie, jakby się wydawało, a są wspaniałe. I tak nam się wydaje przynajmniej i chcielibyśmy to spróbować. Także to jest nasze takie marzenie, że bardziej macać, pokazywać Wam, jak to widzimy, każdy swoje wnioski wyciągnie,
jakby, ale nie robić czegoś przemysłowo i My powtarzalnie. jesteśmy za mali, kochani, żeby... Tak, i będziemy za mali, przy 2,5 hektara tutaj No, ciężko podskoczyć. Tak. Dlatego tak myślimy, że no właśnie szukamy różnych pomysłów, co nie? Że jak to dać sobie radę. No. Czekaj. Zdrowy zagonek. Czy suczka z czerwoną obruszką ma już zaklepany nowy domek? No jeszcze nie ma. Tak, różowa Różowa i czerwona. Bardzo nas to dziwi, bo charaktery mają świetne, No, ale jakoś one widocznie wszystkie. jeszcze nie dały się No zauważyć. jeszcze się nie wiem, Spokojnie i na nie przyjdzie czas. Tak. Widocznie gdzieś ten nowy właściciel Nowy domek dopiero gdzieś się czeka. zastanawia i myśli, czy aby na pewno. Oj tak, aby na pewno nowy właścicielu. Wyżerkę dla kur nie dajemy odpady z obiadu. Czasami dajemy, my generalnie mamy bardzo małe odpady, bo to wszystko, no tak jemy, nie wiem, oszczędnie jak to powiedzieć, no tak jemy, tyle jemy, żeby się najeść, a żeby się nie No my przepełnić, nie a nie mamy jedziemy z odpadów. głodów. My Zresztą mamy bardzo wiecie, no mało. my taką- Czasami białko z żółtek, czasami jakoś tam sałatki, jak Białko trochę z doszło, jajek. ale znowu białko z jajek, ale sałatki to mało jemy. No i my nie mamy warzyw, dlatego no nie ma tutaj za dużo. Trawy mają pod dostatkiem, no niestety trochę pokrzywy, ale no mówię, no my mamy taką inną trochę dietę, więc no nie ma odpadków. Od małego, Aleksandra Wojciech, od małego miałam problem z zabijaniem zwierząt, a teraz dowiaduję się, że jest mięsa, jest lepsze od bycia wegetarianinem, a ten świat popaprany. Aleksandra, jeśli się dobrze czujesz i jesteś zdrowa i nic ci nie dolega i masz energię i jedz tak jak uważasz, to wiesz, to nie bierz sobie tak do serca, że my jesteśmy potwornymi mięsożercami z Klaudią. Różnie są ludzie, niektórzy mieszają. Z naszej takiej naprawdę czystej porady, jakbyśmy mogli Ci od serca powiedzieć, to nie jedz słodyczy i jak najmniej jedz mącznych. A cała reszta już, ja wiem, że to dla wegetarianina Tak. powiedzenie nie jedz mącznych może być problemem, ale na pewno można sobie poradzić i tu byśmy zwracali uwagę. Tak. Zboża są mocno pryskane, No, różne później pochodzenie przerabiane, teraz mają. mąki są przerabiane, no wiecie, można kupować jakieś tam dobre Różne jakości, rzeczy mąki są. Ale ja bym powiedział, nie jedźcie mąki i nie jedźcie słodyczy, przepraszam, nie jedz mąki, Aleksandra, i nie jedz słodyczy tak. i nie przejmuj się tak strasznie, może, że Inaczej, no trzeba niektórzy jakimiś myślą powolnymi inaczej. krokami, prawda, tą swoją dietę zmieniać. Byleby się czuła dobrze, żebyś czuła, że Tak, się czujesz tak, dobrze. tak. Bo jeśli ja czuję, że na przykład coś w diecie jem i mi to nie pasuje, ja to zmieniam. Ja nie jestem, my nie jesteśmy z Klaudią skrajnymi jakimiś takimi osobami, wiecie, tą dietę optymalną, Fanatykami że fanatykami, że będziemy tam gonić. Jemy na tyle, ile uważamy. Jeśli płatki były ziemniaczane, które mi Tak. nie smakowały i robiły mi zgagę. I przestałem to jeść i wiecie, szukamy alternatywy do tego tłuszczu. A tak a propos Tak, właśnie, jak to jesteśmy przy temacie diety, zrobię sernik optymalny, bo niedługo święta się zbliżają, więc jak będziecie chcieli wiedzieć jak się robi, to dajcie mi znać i zrobimy dla Was film, Dobry jest. bo dla Marcina to ja muszę zrobić, bo on To jest jedyne ciasto jakie jem, sernik on optymalny. to je jak śniadanie, jak przekąskę, Uwielbiam. jak kolację, bo jest tłusty, jest naprawdę tłusty. I białko jest taki... i tam prawie mąki nie ma. I Nie, to tam troszkę nie mam, cukru. no. Nie ma mąki w ogóle. Nie, chyba Tyczkę są, jakieś nie, jest chyba 3 łyżki. Ale generalnie jest w mylę. proporcjach. Tak, ale wszystko jest w proporcjach według doktora Kwaśniewskiego. No. Aleksandra znowu, no tak, ale dlatego lubicie wieś, bo jesteście zdolni, potraficie sami wiele zrobić. Uczymy się. My lubimy wieś, bo lubimy wieś. To jest dużo spokoju, to jest obcowanie ze zwierzętami, to macie taką, to się chyba hipoterapia nazywa. I my mamy to na co dzień. I mamy dodatkowo siłownię, czujemy się w miarę sprawnie, oprócz tego, że mnie coś ostatnio brzuch boli, ale to lubimy, co nie, tą przyrodę, a jakby my przez całe życie uczyliśmy się pewnych zdolności i teorii, bo wiedzieliśmy, że gdzieś, znaczy ja wiedziałem, że gdzieś na wsi wyląduję. I jakby to stąd się wzięło, a jakby, czyli plan powstał dużo dawniej. I jakby życie się tak złożyło, że tych umiejętności człowiek jakby dużo posiadł. I posiada, bo ciągle się uczymy, no przecież. Cały czas się uczymy. Ale tutaj widzę, że dużo jest ze Stanów, widzę, tutaj pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich ze Stanów, z Irlandii, No, z Niemiec. wszystkich. I generalnie wiemy chyba, że z Kanady nas to się ogląda, z Australii. No ale z Polski. Ale że z Polski nas oglądacie, to ja już nic nie wiem. No dobra.
czy będziecie sprzedawać czubatki staropolskie? Nie będziemy sprzedawać, ale możecie odezwać się do Cezarego Kruka. Cezary Ja Kruk. nie wiem, czy on chciał reklamę, czy nie chciał, bo ciągle ja już się O. tyle razy pytałem. Tak? Ale tak czy siak, Cezary, my Ci zawsze będziemy za te czubawki Będziemy wdzięczni, dziękować, bo bo, są piękne. bo wiele nam radości nimi sprawić. Także Cezary Kruk, on ma te jajka lęgowe z dużą wylęgalnością, ma przepiękne kurki, to jest specjalista. My naprawdę, mówimy teraz szczerze, że nam się nie udało takiej mieć wylęgalności, jeszcze tak pięknych kurek. Fakt, że nie mieliśmy jakby, bo to były tylko Tak. rosy, ale no pełen szacun dla chłopaka. Tak a propos to, że Marcin powiedział, że on nie życzył sobie Cezary reklamy. Słuchajcie, jeżeli my coś mówimy, tak reklamujemy, może to Wam się tak wydawać. Nie, my jesteśmy wdzięczni i naprawdę doceniamy, Tylko nie wiem, czy on ma w ogóle jakby ale już nas pomijając sprzedaż. nawet te kurki, ale nawet się czy popytać. rękawiczki od Przemka, czy to, No. co byliśmy zachwyceni, że one są tak Dalej ciepłe. jesteśmy. I jesteśmy zachwyceni. Jak my coś mówimy, to po prostu ze szczerego serca, czy może się skusicie, może nie, a tak a propos szczerego serca. Popatrzcie. Jaki prezent dostaliśmy od naszych widzów, od No Tomka i Iwony Matuszewskich. Tak, od To jest- państwa to jest- Matuszewskich. Tak, to jest mandala i to jest ręcznie robiona właśnie przez Iwonkę. No, mówi, napracowała się naprawdę sporo Tak. nad nią. To zresztą widać, bo ja nie wiem, na ile to jest szczegółów. Poczekaj, ja tak troszkę pokażę, poczekaj, bo muszę patrzeć na ekran teraz. O, to dobra, no tutaj. Aj, słabo to widać. Kolorystyka, widzicie, jest taka mocniejsza i tu szkło odbija. No trudno, no. Ale daj mi ją, ja patrzyłam, może wiesz, no. No co ty, będzie- kuźwa, będzie wyglądała, jakbyś nad grobem siedziała. Weź ty się za dziewczyną zastanów nad sobą. No przestań, ty jesteś pierdoła, no. Mówię ci, Klaudia, ty powinnaś się kiedyś nad sobą zastanowić. Dobrze. Czekaj, bo tutaj ktoś chciał, żeby Aha, no to dobrze. No siadaj, jak też. Czekaj, czekaj, no bo chcę tą serwetkę, żebym nic nie widział. Nie mogę już na ciebie patrzeć. Ty nie patrz. Żeby nie było, do mydła. To są do bydła, wzięłam je. O. No i dobra, no. No, Ja lepiej wyglądam. Bo mydło będę robiła, ale ty dobrze, bo mi nos też zatyka i tutaj muszę Ale- maskę założyć, cię bo wiecie... słabo cię słychać. Tak? Nie no, taki przez nos. Aha, bo opary będą straszne duże i wiecie, to jest trujące i muszę okno otwarte, wywiecznik i tak No, dalej. ale najważniejsze, żeby nie prysnęło O Jezu, ale- nie prysnęło w oko tak naprawdę, bo Ale zassało? Ula, bardzo Ci dziękujemy, że jesteś z nami od początku i jeszcze do tej pory się nie znudziłaś. To taki stres twórcy jest. Powiem Wam, że wiele osób nam mówi, że wiecie, co się dzieje, ale my ciągle uważamy, że jesteśmy nudni jak flaki z olejem, bo jakby pomysłów jest wiele, ale najpierw trzeba je jakby wykonać i wszystko, tyle, bo mamy sił, ile mamy. Także naprawdę, no wielkie dzięki, wielkie dzięki. Tak, tak, tak. Kierata. Pozdrawiamy córeczkę, nie wiemy jak się nazywa, ale buziaki. Pozdrawiam. Moment, dajcie nam odsapnąć, wiecie co, bo czytamy, my tak przeglądamy. Co się stało z robakami, które hodowaliście? Nie zjedliśmy. Kto je zjadł kury? Tak, kury zjadły. Kury zjadły. I trochę spierdzieliło. Trochę nam uciekło. Kuźwa, jeszcze w lecie widziałem, jak gdzieś tam łażą pod paletami. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś, wiesz, plaga, kuźwa. No, jakoś nie mieliśmy szczerze miłości do nich. No, tak spróbowaliśmy zobaczyć jak to jest i no, to nie dla nas. Zresztą pamiętasz, mój kolega nam mówi i nas się tak zapytał z ciekawości. No i co myślicie o tym? Czy hodowla robaków jest opłacalna? Nie. Nie. No, Marcin Nie wie, że jest. tak jest. Marcin już wie, że nie jest, no, ale mówimy, no, robaki już są sprawione. Kazimierz Watacha, czy nie macie obaw, że wyschnie Wam zapas gotówki, a przychody z gospodarstwa nie wystarczą? Wiesz co, Kazimierz, nie mamy obaw. Nie dlatego, że mamy pełne konto, bo Ale nie. nie. My staramy się nie programować życia w ten sposób negatywnie. My jesteśmy pełni nadziei, ciężko z Klaudią pracujemy, widzicie przecież i ten YouTube, i tyle zwierzaków, to nie jest proste. Bardzo dużo mamy takich znajomości, osób, które nam pomagają, wypatroni, gdzieś to wszystko, my żyjemy bardzo skromnie, nie boimy się. Nie boimy, jedyne co nam na przykład przeszkadza, to oczywiście chciałbym mieć pełną książeczkę pieniędzy, żebym mógł się skupić na projektach i na przykład, żeby ktoś mi, tak jak mówiłem, czy nam pomagał w obrządkach, żebyśmy mogli Wam dawać cenny materiał, bo
tej wiedzy jest bardzo dużo do przerobienia, no ale jakby, no mówimy, no musimy na wszystko najpierw robić to, co możemy, później uzbierać i pokazywać następne rzeczy, no tak to Ale widzimy. wiecie co, my jesteśmy bardzo elastyczni. Naprawdę. Poza tym mamy dużo fachów w ręku. No Marcin jest, no potrafi i widzicie łazienkę i tutaj no, wszystkie te budowlane rzeczy, większość to on. I ja znowuż też wydaje mi się, że potrafię się wszędzie znaleźć. Jesteśmy po studiach ekonomicznych, a pracowałam w szpitalu. Ja dużo rzeczy robiłam i w szkole tańca pracowałam i w knajpach pracowałam. No tyle rzeczy, że po prostu no, książkę by tylko napisać. No, my dużo. I żadna praca nie hańbi i jeżeli przyniesie się grosz do domu, no to dlaczego nie? Natomiast teraz uważamy, że powinniśmy siłą własnych rąk i tutaj tego, Głowy. co tam mi się To jest znajduje, taka nasza mała firma, po no jakby prostu nie jakoś ten, to, no, żeby ogarnąć. ogarnąć, No prawda? dobra, powiem Wam tak, że głęboko wierzymy z głębi serca, że jeśli człowiek uczciwie podchodzi do tematu i pracuje i nie grzebie sobie palcem i tylko myśli jak zakombinować, to los mu zwróci. Dlaczego tak myślimy? Bo do tej pory tak było. A jak się nie uda, to się nie uda, to coś No. nowego będzie. To coś nowego, nie słuchajcie, będziemy rozpaczać, oczywiście prawda? jakby była jakaś, powiedzmy, nie wiem, coś się stanie, sprzedamy samochód, sprzedamy przyczepę, sprzedamy traktor, coś będziemy myśleć, wiecie, spokojnie kuźwa. Ja myślę, że nigdy nie ma tak źle, żeby człowiek nie stanął na cztery łapy, nie spadł, a jakby samo życie dla nas jest przygodą. Przygody są różne, przygody są ciężkie i są łatwe, ale dzięki temu coś się dzieje. No nie można, przepraszam, nie można się nauczyć dużo, jak wasze życie tylko będzie płynęło miodem, wiecie, sama rozkosz, kupę forsy i to i tamto. Myśmy mieli taki okres i spędzaliśmy go głupio, bo się gdzieś ganiało i nie wiem, do restauracji bez sensu pieniądze wydawać, czy na jakieś wakacje, to jest bez sensu, albo kupowało się rzeczy, które rzucało się na półkę i stwierdziliśmy, że to nie jest nasze życie, my chcemy żyć jak gospodarze. No inaczej. No. No. I tyle. Tutaj było ja. A propos Kuboty, jak się ten sprawdza, bo Super. ktoś się pytał. Super. Super, no naprawdę jesteśmy bardzo dobrzy. Słuchajcie, ten traktor on nie jest nowy, żebyście nie myśleli, on fajnie wygląda. 20 ileś lat. Ale to jest znaczy nie złomek, to jest ile on ma? Stary 20 rzecz? kilka lat, 23. 20 parę lat. Więc no po prostu dobrze się trzyma. No niestety nie ma teraz zadaszenia, bo tam są deski. Myśleliśmy, że jego tam damy. Szkoda, bo No, następną ale- zimę będzie stał na zewnątrz niestety. No musi postać. Adamek, co zrobić jak króliki nie chcą się zakacać? Pamiętajcie, nigdy samca do samca nie dajcie. Tak, tak. Mieliśmy taki przykład. No, znajomy mówi, kurde, ja się później kapnąłem, że to samiec samcem. I No mówi, bywa, bo nie? to ciężko sprawdzić, to nie jest No, takie oczywiste. Tak, więc no, sprawdźcie płeć Tak, najpierw. po pierwsze. Po drugie na pewno nie na pełny żołądek. Po trzecie, samica zawsze do samca. Po czwarte, próbujcie raz za razem. Po piąte, może tam mówią o tych, my nie wiemy, nie? Z tymi pietruszkami. Myśmy tego nigdy nie Pietruszki próbowali. niby tak, wiesz, dają, że podobno to jakoś się tam nakręca. Wiemy, że samce są lepsze i są samce gorsze. Nasze Tak. Nowozelandy były słabe, a mieliśmy Belga, to no, za przeproszeniem Jezu. praktycznie gwałcił No, te futro króli. Nie leciało. miały szans, bo był Nie miały wielki szans. i on je podnosił za grzbietu, łapał go na tyłek do góry Tak. i tego, robił co chciał. Także to też czasami zależy od królika. Nowozelandy jednak te nasze, no to takie ciapki są, po prostu. On na Amory jak się zbierze, to mija pół godziny. No takie wolne są, ale tak jak Marcin mówił, są samce i samce. Siedliskowy, może lepiej opłaca się wydzierżawić czyjąś łąkę i samemu kosić niż kupować siano. Znaczy ja nie wiem, taka łąka to jest dzierżawa, znaczy tu chyba byśmy nie mieli gdzie, bo to jest To wszędzie jest pełno. wszystko pełno, to jest Natomiast wszystko zajęte. powiem Ci tak, idzie czas, idzie paliwo, trzeba kupić sprzęt i zakładam, że dzierżawa to za samo koszenie, bo jak jeszcze bym miał płacić za tego dzierżawę, to kompletnie bez sensu. No. I teraz o co nam chodzi? Dlaczego my tego nie robimy na przykład na swoich pastwiskach? Bo uważamy, że tylko dokładanie. My zawsze będziemy kupować siano i słomę i pszenicę, wszelkiego rodzaju zboża z zewnątrz, dlatego że chcemy, że jak my zabieramy stąd kurki czy owieczkę, to chociaż one nawożą tym, no wiecie, jest więcej materii, po prostu jest więcej materii. I to jest pomysł Salatina i Richarda Perkinsa i wielu jeszcze innych takich dosyć znanych gospodarzy. Dokładamy do pola, czyli budujemy tą ściółkę, jak najwięcej materii i to się później odwdzięcza. Nie no, słuchajcie, inne tutaj, chyba w topę dałam, bo powiedziałam, że książkę można było napisać, teraz
piszecie, że książkę byście chcieli. Nie, jeszcze nie, może za rok, może za 2 to się zabiorę, ale nie, teraz nie, to nie ma takiej możliwości, nie ma czasu, ale za to będzie więcej do napisania i to będą takie informacje, których Wam jeszcze nie pokażemy na YouTubie, więc na pewno będzie fajna. Ja to w ogóle, jak ja bym książkę napisał, Ojej! w podstawówce byłem mistrzem w pisaniu pornali. I po prostu jak to chłopaki czytali, to nie mogli wytrzymać. No taki byłem. Ja generalnie mam łatwą rękę. Wiecie, że to ja odpisuję na komentarze. Łatwo mi się pisze, łatwo mi się konstruuje zdania, łatwo mi się gada, aż za dużo. To jest wszystko prawdopodobnie pokłosie tego, że uwielbiam czytać. Po prostu ja nosem w swego czasu wciągałem książki w tysiącach. Zobaczycie kiedyś naszą tą biblioteczkę, mam nadzieję, jak rozbudujemy się. I wszystko jest przeczytane. Tak. Lubimy czytać, lubimy. Ja zawsze żyłem w swojej głowie, w świecie fantazji. Może to też to odwalenie całe jest z tą naszą duszą i z tym życiem po śmierci, co ja uważam, albo raczej prawdziwym życiem, bo to jest jak śmierć w porównaniu z tamtym życiem. I jakby to wszystko się bierze z szukania, ciągłego szukania. Dziękujemy Plaster. Plaster's Maidenhead. Maidenhead, Berkshire. Nie, Mainhead. Maidenhead byśmy byli. Mainhead. Ale tak. Nieważne. Dziękujemy. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy bardzo. Z chęcią bym Cię zaprosił, żebyś mi oplastrował cokolwiek, tylko nie mam co. Wiem pamiętam jak nauczyliśmy się tej Berkshire. techniki na mokro robienia, to jest taka nieznana chyba, albo mało znana technika w Polsce, ja nie wiem właściwie, że na mokro się tynki robi takim bordowym, czy takim... Nie bordowym, to jaki taki był kolor? ceglany kolor. Ceglany kolor, taki, no. nie Ale wiem. potrafią, powiem Wam, cuda angielscy tynkarze zrobić. Tak, I tutaj znaczy właśnie mamy angielscy, takiego no, No chyba tak, bo przynajmniej ja tam to widziałem, no może to jest bardziej znany ale temat. nie, ty się już później też uczyłeś. Pamiętasz jak pracownicy to też robili. Pracownicy ja nie, Tak, ja nie ale no tam jest to bardziej znane i się tak już nie szlifuje tego, prawda, i trochę inna technika. No ale dziękujemy. Nie możemy powiedzieć po imieniu, bo nie wiemy. U Was jest glina, więc czy na pewno szklarnia zagłębiona w ziemi to dobry pomysł? Tak, zrobimy odpowiednie odwodnienia. Oczywiście nie, ale zrobimy to tak, że nie będzie problemu. Przepraszam, zrobię taką studnię, która będzie żwirem i tam będzie pompa z pływakiem. I jakby, wiecie, jakby były deszcze i by woda do tej szklarni wchodziła, to ona załapie ta pompa i to ten nadmiar wypompuje gdzieś dalej. No są sposoby. Ale my tam damy koło obórki, to tam może nie ma takich tych cieków wodnych. No nie wiem, no ale wiadomo. Aleksandra, Wojciech, jak Wy się czujecie jedząc mięso? No bardzo dobrze. Dobrze. Ja generalnie powiem Ci, że się czuję na warzywach. Znaczy lubię warzywa jako dopychacz, ale nie jako główne. Ja lubię jeść tłusto i nawet mi ziemniaki do tego tak strasznie są potrzebne. To jest pytanie takie podchwytliwe, czy to bardziej psychologiczne, że jemy mięso, Aha. czy wiesz, czy chodzi o prozdrowotnie, no to nie wiem, i dlatego nie wiem jak tu odpowiedzieć. Nie wiem. No To wiem jest- jak odpowiedzieć. Dobrze się czujemy, po prostu jedząc je i tak samo nie mamy oporów, po prostu żadnych barier Tak, że psychologicznych. jemy. Powiem Wam, że to jest takie ciekawe, co teraz Wam powiem. Jak zjedliśmy tą naszą owieczkę pierwszy raz, powiem Wam, że dziwne takie uczucie, nie że w gardle coś stoi, tylko po raz pierwszy w życiu, bo nie mieliśmy tego z broilerami, ani nie mieliśmy tego tak bardzo z królikami. Bo owca to jednak jest owca i duża. I No powiem i Wam, tak, że ale taki duże. szacunek jej oddałem sobie No. w myślach, że naprawdę dziękujemy, że nas karmisz, co nie? I taki lekka nuta żalu. No i- Ale smaczna była. Ojej. Ale wiecie co? Wiecie, że nie ma czegoś takiego, że się jedzenie marnuje. Jak wy hodujecie, nie ma czegoś Nie ma czegoś takiego, że po prostu nam się zepsuje, czy coś takiego. Nie, po prostu mnie by serce bolało w tym momencie. O nie, że- to nie ma takiej możliwości. nie ma- Poza tym wszystko jest tak dobre, że i tak to ciumkacie kości. No. Łukasz Przestrzelski. A co dalej z pasieką? Ile rodzin planujecie docelowo posiadać? Łukasz, przede wszystkim to chcielibyśmy nie pierdzielić tak jak pierdzielimy w tym roku. Mamy 2 nam z tych 3 zostały. Mamy nadzieję, że dojdą do wiosny. Nigdy więcej niż 10 uli, a raczej mniej. Tak. Tak możemy powiedzieć. Słuchajcie, my My na tego swoje jeszcze- potrzeby, Tak, znaczy minimalne, swoje, ale my jeszcze nawet tego nie jemy tak za bardzo. My Właśnie mamy, mówię, rodziny no bardziej. i wiecie, to jest bardziej i dla Was coś, i dla nas, żeby się nauczyć, i dla Was, żeby pokazać.
i z czystej ciekawości. Tak jak mówiliśmy, my naprawdę nam sprawia frajdę poznawanie nowych rzeczy. I tyle, co nie? No tylko, że no, za mało czasu im trochę Ale poświęciliśmy, tak, no, nawaliliśmy. To jakby tutaj nie mam... Ale no, uczymy się. Uczymy się. No i widzicie, Za po szybko prostu- to wzięliśmy ten projekt na garb. My planowaliśmy po posadzeniu sadu, wiecie, że jak będzie sad dodatkowy, ten i będą pszczoły. Troszkę zapylacze, ale trochę przyspieszyliśmy i no i dobrze, bo się uczymy, ale na odwrót- szkoda. Na odwrót zrobiliśmy. No, Nie ma ale- sadu, są pszczoły. No, Calimy. calimy, dokładnie. Traktor Marek będzie przykryty, mamy plandeki. No w zeszłym roku też był przykryty. No, będzie, wiemy, dbamy o sprzęt. Marek zawsze z tym traktorem, pamiętasz, tak samo jak film I to kiedyś tutaj nas był? przekonał, tak? Traktor całkiem nieźle Tak. sobie wtedy poradził. Faktycznie możemy coś zrobić. Ja wiesz, Marek, no tak nie czuję, co tam można mówić. Dla mnie, ja słabo jestem mechaniczny, ja ani nie jestem mechanikiem, ani mnie tam samochody za bardzo nigdy nie kręciły. I nie wiem, co można powiedzieć, że jest ciekawe, wiesz, no traktor, drynny odpalasz i jedzie. Ale postaramy się coś wymyślić, może faktycznie o tych sprzętach jeszcze raz. Czy ty, Kasia, odpowiedziałaś na to pytanie? Tak, córeczkę pozdrowić, tak? Pozdrawiamy Nikusia. Jeszcze raz, bo ja chyba się wtedy nie dołączyłem. Tak. A, to jest Kamil, zapomniałem konto permakulturowe marzenie. Popatrz, Aha. Renia chudnie. Trzymamy Renia. Słuchajcie, wszyscy na... nowina! Tak. A zresztą nie wiem, czy my możemy powiedzieć, to Renia powinna Wam powiedzieć. Nie no, się napisała, Tak? dlatego mówię. No Aha. gratulujemy Reniu, że się cały czas twardo trzymasz i wiesz, no tutaj na pewno wiele osób Cię zna i trzyma kciuki za Twoje samopoczucie, no bo to co miałaś, no przykre. Tak samo zresztą jak Ania Zabłocka, no mamy nadzieję, że te wszystkie sprawy szpitalne, tam co Ty masz, się jakby wyklarują i do przodu dziewczyny, i do przodu. Tak. A Marek już musi iść. No, pa Marek, kolorowych snów. No mówił, nie mogliśmy zacząć o 19. mówił, że wcześniej, także Mareczku, dzięki, że byłeś z nami, trzymaj się, do następnego. Tak. Jesteś zwolniony, usprawiedliwiony. Oczywiście, że nie można być niewolnikiem jedzenia, XYZ wkurwliwy. Tak jak my, jak sobie mamy dobre jedzenie typu królika czy coś, ja wiem, że to jest za dużo białka, ale jemy i jesteśmy szczęśliwi, że możemy. Arturino, pytanko, kiedy otworzycie Patronite'a? O, dobre pytanie. Miałam go stworzyć i otworzyć już latem, prawda? No. Ale jakoś... Marcin spełnił swoją rolę mniej więcej 7 miesięcy temu. To Patronite znaczy? z opisów jest gotowy. Ja Ci prosiłem, żebyś stworzyła mi film reklamowy, Ale- ale nie masz czasu. No ale dobrze, ale teraz wskoczyliśmy na 3 filmy, czy 2, No. wiecie, no to Trzeci trochę... film Więc jest dodatkowo obciążający. I jeszcze mam inne rzeczy do roboty. Postaram się może tego Patronite'a, wiecie co, może okres świąteczny będzie taki spokojniejszy, to wtedy zrobię. Ale no, jak nie będzie, no to tam macie linki pod opisami, no. Co mam wam powiedzieć, no. Ale postaram się zrobić. Aha, właśnie reklama pisze Renia. takiego? Słuchajcie, YouTube zmienił swoją polisę i będą reklamy na live'ie. My ustaliliśmy średnio, uczciwie Wam mówimy, są 3, ja nie wiem, dajcie znać później jak źle jest albo dobrze. Jest agresywna, żebyście reklam mieli od zarypania. Jest konserwatywna, że tych reklam jest nie i oni napisali wybalansowane. I ja dałem wybalansowane, czyli jakoś jeśli to będzie przegięcie, my Was bardzo przepraszamy za to, ale no wiecie, to pomaga naszemu gospodarstwu, dlatego no włączamy te opcje, bo podejrzewam, że nawet jakby wyłączył reklamy, to i tak one będą, tylko my nie będziemy zarabiać, bo z tego co słyszałem, to oni tak puszczają. No ale nie chcieliśmy być nachalni, żeby nie było agresywne. Tak, żeby nie było. No daliśmy zbalansowane, uczciwie. Mówimy, jak jest to przegięcie, zrozumiemy i spróbujemy następnym razem z mniejszą ilością reklam, ale reklamy będą. No muszą być. No. Nawet wiecie co, my jak mieliśmy pierwszy 1000 i tam włączyły się reklamy, my nie wiedzieliśmy, dopiero rodzina nam dała znać, że mówię, a reklamy się u Ciebie wyświetlają. Mówię, co Ty gadasz, ja nic nie dałam. Ona mówi, no i później no po prostu, no mówimy, no to tak jak Marcin mówił. Jagusia Bata, jakie macie zdanie nad sztucznym oświetleniem w kurniku? U nas często kurki nioski uciekają 15-16, oczywiście, do spania. Rano wychodzą na zewnątrz o 7. Nie mają za mało dnia, oczywiście, że mają, dobrze to zauważyłaś Jagusia. Powinny mieć od 12 do 14 godzin światła, wtedy się niosą. Oczywiście
osoby, które tak bardzo skrajnie podchodzą, że wiecie, naturalne, no to kura powinna w zimie odpoczywać. My uważamy inaczej, kura powinna dawać tyle jajek, ile może i zostać po prostu w pewnym momencie wymieniona. Dlaczego? Dlatego, że pasza kosztuje. Jeśli kogoś stać karmić kurę za darmo przez pół roku, super, zazdrościmy takiej sytuacji. Nas nie stać, dlatego mamy dwie żarówki 1,5 wata każda, LEDowe, czerwone w kurniku i one, świeci im się tam światło bodajże do 8 albo do 9 godziny. Policzcie sobie, czyli Tak. ilość światła w dzień, ile jest naturalnego i brakującego światła musicie doświecić do 12-14 godzin. I wtedy kurki mogą sobie zejść na dół, dojeść i wam noszą jajka i Krytek, który z piesków zostaje u was? Prawdopodobnie Krytek żadny, miała zostać Miała Arela. Arelka, Ale wiele osób nam pisało, że przesadzamy. My mamy za dużo pracy i No mamy powiem wam, 3 że boimy psy. się brać jakiegokolwiek więcej obciążenia. Zresztą no już 3 psy, no wiecie co, może to źle zabrzmieć, bo 4, no co tam, ale to i tak, słuchajcie, no trzeba wychować i tak dalej, ludzie do nas też przychodzą, no Amber Hipiska nic nie zrobi, ale teraz na przykład do nas mają wszyscy wstęp zbroniony, ponieważ Azja zrobiła się bardziej taka zaborcza i no nie staramy się nie wpuszczać ludzi. Dlatego, no wiecie, to jest kolejna odpowiedzialność, a to już macie takie 3 psy, no takie no już no z większymi jajami, że tak powiem. Dlatego nie, postanowiliśmy, że jeszcze nie tym razem, może w przyszłości. Tak. No. Więc wszystkie pieski szukają domów, czyli jeszcze tylko 2 Znaczy zostały. dwa. Tak, 2 dziewczynki. Makaron z kurczakiem, kiedy filmik o waszej wierze. Jestem bardzo ciekaw, bo sam jestem ateistą. I tutaj Makaron, powiem ci bardzo ciekawą rzecz, ale szybko. My nie wierzymy, my wiemy. To jest zasadnicza różnica. Z nami na ten temat, w szczególności ze mną będziecie, znaczy ja mam specyficzny sposób mówienia o tym i mówię, że może to zabrzmieć jak nauczyciel. Ja nie lubię być nauczycielem i nie chciałbym kiedyś być za takiego uważany. Każdemu zawsze powiem, że stary, wolna droga do oddychania. Natomiast my wiemy, a nie przypuszczamy. Także to ta różnica. A kiedy będzie filmik? Wiesz co, boję się ten temat ruszyć. Szczerze No, ci też mówię, boję się ten tak. temat ruszyć. Nie chcę... Kiedyś zrobiliśmy film na temat 1 listopada. 11. Pierwszy- Przepraszam. No, 1 listopada i no, został on różnie odebrany, może my to... Dużo się musiałem natłumaczyć. Tak, musieliśmy się tłumaczyć, a nie chcieliśmy wywołać jakiegoś takich niepotrzebnych nieporozumień, po prostu chcieliśmy tylko swoje zdanie powiedzieć. Niektórych uraziliśmy i no to jest niepotrzebne. Po co mamy ranić siebie nawzajem? Tak. Przez to, że czas jest krótki, my Was nie widzimy Waszej reakcji, nie wiemy w To sumie... są poważne tematy. A to są poważne tematy, czasami się coś nie dopowie, Wy źle zinterpretujecie i powstaje niepotrzebna... Pamiętajcie, że moje rozumienie miłości albo moje rozumienie koloru brązowego, tak strzelam, może być inne niż wasze. Tu jest cały bajer. Słowa ludzkie nie są do końca precyzyjne. Ja nad tym tematem ślęczałem, ojej, no nie wiem, ale myślę, że z 15 lat. Na zasadzie czytania książek, oglądania YouTube'a, tych górów wszelkiego rodzaju po angielsku, po polsku jest mniej tego. Po angielsku i medytacji bardzo dużo, jakby ćwiczeń różnego rodzaju, zajęło mi to sporo czasu, więc jakby ja mogę tą wiedzę jakby tak na tyle, co ja ją rozumiem, bo to wcale nie znaczy, że ja coś wiem, może nic nie wiem, jakoś skomasować i próbować przekazać, ale nie jest to łatwe. Dobra, kochanie, ale jak jesteśmy w tym temacie, to może szybka odpowiedź. Ale co? O karmie. Czy karma wraca? Jaka karma wraca? No karma. Karma wraca. co- Karma. że to Ja myślałem o wraca. psach od razu. Karma, widzicie? Człowiek jest zboczony, kurwa, tylko szczeniaki. Nie. Dobro. Czy karma wraca? Tak. Wiesz czym jest karma? Chcesz powiedzieć ty? Czy? No nie, no dobra, mów ty, a później. Dobra, karma to są dwie rzeczy. Po pierwsze, karma was uziemia. Tak naprawdę nie ma karmy, jeśli nie jesteście uziemieni. Czyli jeśli nie wierzycie w to, wiecie, że jesteście stamtąd, to tak naprawdę karmy nie ma, bo z taką świadomością przechodzicie, że tu się nie da nakrochmalić, bo nie da się nakrochmalić w grze. To jest coś jak gra. Wszędzie jest dobro i zło. Jedno i drugie produkuje pewną energię. Mniejsza z tym, nie będę w to wchodził.
ale znowuż, żyjąc na ziemi, oczywiście, że karma wraca. Karma to jest coś takiego jak dobra energia. Jeśli od siebie dajesz, to krąży i w końcu potęguje się. Na przykład, popatrzcie, prosta sprawa. Dzielimy się czym możemy i co wiemy i co potrafimy, prawda? Wielu z Was to pomogło, bo wiemy, bo pisaliście. Więc to jest właśnie karma. My Wam coś daliśmy, a Wy na przykład jak tam dajecie paszkę Waszym kurkom, mówicie, kurczę, fajnie, że przy ziemi coś takiego zrobili, bo kurki są faktycznie zdrowe. Na przykład. Albo, że coś tam pomogliśmy. I to jest właśnie ta karma. I teraz to jest taki powiew pozytywnej energii wśród nas. I teraz powiedzmy, że mamy patostream, czyli ja z Krado nie gadam, tylko ciągle się walimy po twarzy i nie wiem co tam oni robią, piją, jakaś taka negatywny syf, wiecie, wy nas wyzywacie, my was wyzywamy. I popatrzcie, co zaczyna krążyć. I to jest ta karma. To jest ta karma, ale różnie to jest określone. Karma, Ja bym pole tak powiedział. rezonansu. Słuchajcie, tym, czy jakie wibracje, w jakie wy jesteście aurze, którą wy emanujecie, pamiętajcie, że to odbija się od drugiej osoby. A tak, I to zależy też właśnie, jak ona jest silna, jaka jest wasza wiara w to. Jeżeli albo wy wiedza. Albo wiedza, no wiara, wiedza, tak. Jeżeli wy naprawdę wierzycie, że postępujecie dobrze i do danej osoby I ktoś wam podchodzicie napluł do z talerza. ciepłym uczuciem, A on wam napluje do talerza. nie napluje. Ale nie, napluje. no właśnie nie, jak nie? No. Napluje do talerza, bo Kradia, myśmy mieli tutaj taką osobę, która, myśmy ją bardzo dobrze potraktowali, wiecie, byliśmy pomocni i wszystko, No wszystko, dobra, bardzo zdarzają. brzydko nas No potraktowano, dobra, nieważne. natomiast to nie o to chodzi, my swoją rolę spełniliśmy, nasza karma jest w dobrym stanie, on ma problem, bo od dobrych ludzi zło się odbija. Nieraz mamy problemy, oczywiście, ale Duże. pamiętajcie, na tym też polega życie. To problem jest często jakby manifestacją tego, że może idziecie w złym kierunku i coś wam rzuca kłodę pod nogi. Ktoś tam, kto nad nami czuwa, nie będę wkręcał tematu, rzuca wam kłodę pod nogi, żebyście nie szli w tą stronę. Albo na przykład się źle. To jest dosyć skomplikowane, ale generalnie bym powiedział, że jeśli jesteście dobrymi ludźmi, to generalnie wasze życie powinno. No nie powinno być bardzo złe, tak mi się wydaje. Inaczej, Czy tam ciężkie. O. jak staniecie przed Chyba. lustrem i spojrzycie na siebie, tak do wewnątrz, po prostu żebyście nie mieli jakiegoś takiego do siebie obrzydzenia czy czegoś takiego, raczej z miłością, żebyście niczego nie żałowali, że tej osobie wyrządziłem krzywdę, tej osobie źle powiedziałem, czy po prostu albo nie podałem ręki jak trzeba było, po prostu żeby mieć takie czyste sumienie. Czyste sumienie. Czyste sumienie. Świata nie naprawimy, to zapomnijcie, bo się nie da. Ludzie są wszyscy my jesteśmy z różnych przekrojów, mamy różne lekcje do odrobienia, różne życia do przeżycia. I tutaj też nie możecie jakby brać na siebie, Boże, biedne dzieci w Afryce, Boże, biedna Ukraina, Boże coś, bo tak. jakby nie jesteśmy, bo fizycznie, no martwić się możecie, ale co to da? Martwienie robi to, że jest niska energia i wy tak naprawdę programujecie Boże Ukraina i ta niska energia wali w Ukrainę. I o to tu w tym wszystkim chodzi. Dlatego my uważamy, że nie polityka, bo to jest niska energia, nie wbrew pozorom piłka nożna, bo to jest niska energia, bo tam dwie przeciwne strony ze sobą poniekąd walczą, nie wojny, nie jakieś rzeczy, tylko po prostu nie wiem, no cieszenie się z małych rzeczy, cieszenie się z ptaszków, z wychodzenia do tego, że komuś możesz pomóc, delikatnie, to nie o to chodzi, że tam, wiecie, musicie się wypruwać, że dobre słowo powiecie, żeby generalnie było jakoś tak przyjemnie i ciepło. I to wystarczy, tu naprawdę nie chodzi o fajerwerki. No, tyle. Mniej więcej, co nie? No, Mniej więcej. No. Dziękuję, Kazimierz Watacha. No tak, Że Maria Magdalena, my jesteśmy za zatrudnieniem, ale też jakby znamy swoje możliwości finansowe i dopóki jakby nie opanujemy wydatków, czyli tego, to pracownik niestety jeszcze nie, Nie. bo no tak jest. Tak. A się nagadaliśmy, co? No. To I tak. ulubione kanały na YouTube. Teraz to my mało oglądamy, no to właściwie nawet nie mamy już chyba ulubionego.
No mówiliśmy, Nie, że nie, Richarda nie, Perkinsa, nie mamy. lubimy Salatina, ja lubiłem Sadhguru oglądać. Ale to trzeba mieć E, czas, żeby no, to oglądać. Kanały OBE, na przykład Darka Sugiera, OBE to jest wychodzenie z ciała, no ale ja nie mam już teraz tak czasu za bardzo. Jakie są wyuczone Wasze zawody? Ekonomista. Ekonomista. Akademia Ekonomiczna, a Ty co było? Jakaś tam wyższa szkoła zarządzania przedsiębiorczości. No, właśnie. no to jesteśmy bardzo teraz w zawodzie. Bardzo w zawodzie. Tak, liczymy ile bobków spadło. Zdrowy zagonek, pewnie, że damy buziola czerwonej. I fajnie, że masz dwa pieski. Jeden pies zachowuje się, wiemy, całkiem inaczej niż dwa, bo dwa już tworzą mini watachę. Trzy pewnie by były rewelacyjne, tak jak my mamy, bo już chociaż Tak. Amber trochę jest z boku cały czas, no bo jest zimno teraz potwornie i trochę jest przez nie zastraszona. Nie, że jest tragedia się dzieje, bo nie, ale jakby bardzo taka jest, wiecie, czeka tylko jakby coś im nie pasowało, to nas pierdziela, odchodzi. Żeby no takie są realia, ale watachy są kompletnie inne zachowania, naprawdę można zobaczyć, jak pies się ociera o sukę, jak one sobie wybaczają, Tak, one mają swój język, przeprosiny, miłość. takie później na przykład nawoływania, że coś się dzieje, niewiarygodne, Nie, no. bardzo, bardzo ciekawe. Tak, widać, co nie, że w stadzie pracują po prostu. Polecam zboża od pana Babskiego, ekologiczne najlepsze Babalski. próby. Babalski chyba. Tak. Babalski. Iwona Tak. Kizior, tak, myśmy widzieli od nim Widzieliśmy. filmy. Jakbyśmy jedli mąkę, to byśmy chyba od niego brali. Tak, ale no po prostu staramy się unikać mąki. Hmm. Jakim programem montujecie? Da Vinci. Już Mówiliśmy, to powiedz Kasia, że darmowy, że to wszystko Tak, to jest tam- darmowa wersja. No w tej płatnej, no może są pewne udogodnienia, które, no ale Da Vinci bardzo dobrze się sprawuje. Jak dla mnie kobiety, blondynki, nawet całkiem w miarę mi to idzie, chociaż nie potrafię jeszcze chyba tam z 50 innych funkcji, 50% funkcji jego. Więc mało go wykorzystuję, ponieważ nie mam czasu, żeby się wgłębić, ale na takie podstawy, co ja robię, jest fajne, więc no, polecam. Dobra, tutaj widzę, że ten plaster to jest Kamil. Tak, widziałam. No. To ja jestem strasznie daleko, czy nie? Tak, ty jesteś bardzo daleko. Jakie macie plany na święta? Aniu, dobra, słuchajcie, to jest właśnie ta nasza wiedza. Aha, święta. My nie za bardzo jesteśmy świąteczni wszelako. My nie obchodzimy No. świąt, my celebrujemy każdy dzień. Nie lubimy specjalnych dni, dla nas każdy dzień jest specjalny. Dlatego, no tak No jest. tak, dlatego Ja nie chcę tu kogoś obrazić, bo Pan Jezus, bo coś, wiecie, to nie o to chodzi, bo ja też wiem, że Jesus sobie tam gdzieś kiedyś po ziemi chodził i bardzo mądre słowa mówił, tak jak wielu tego typu dusz, które tu weszło i coś próbowało jakby zmienić i to jest wszystko prawda, natomiast my bardziej słowa Jezusa i jakby tym podobnych osób bierzemy do serca, uważamy, że nie świątynie, nie modły, to gdzieś jest stół, gdzieś jest tam, wiecie, No, chwila ciszy i oddanie się kontemplacji, niekoniecznie święta. No dlatego rodzice będą z nami mieć problem. No znaczy, generalnie wiele osób ma z nami problem, bo my Tak, również tak, nie obchodzimy imieni, nie obchodzimy No nie, urodzin, nie. jesteśmy dziwni. No tak. I jakby... Znaczy ty bardziej. Oczywiście, że ja bardziej. No, ty już Ty tak to byś bardziej chciała tak. imprezkę, nie? Chciałabyś sobie wódeczkę tak pierdyknąć, tak żeby ci się nogi rozeszły, nie? Uważaj. To znowuż grozi. Nie, teraz ona Uważaj. mi grozi. To No. jest 1:1. No, pierdoły gadasz. A reklamy, no to tak, wiadomo. E-booki też czytałem, Reniu. Ale- Ale wolimy papier. Nie, to jakoś Nie. nie było fajne. Wolimy papier, bo papier pachnie. Wiecie I my co? jesteśmy tak... Tak, ale to jakoś tak było, że w podróży, my tak wzięliśmy, jak kiedyś podróżowaliśmy, 5 książek sobie, czy ileś tam pozgrywaliśmy, ale wiecie co, to nie było, nie ma tego czegoś. Po prostu tej kartki, tego zapachu, Tak. tego... Tak, No właśnie nie. Czy posiać wiosną słoneczniki? Pewnie tak, ale zaorać zagonek pewnie nie. Nie mam czasu.
A co takiego? Nie, bo masz rację, Maria, no pewnie trzeba by było już się, my A wczoraj Maria? rozmawialiśmy sobie, że my w ogóle na ten warzywniak, na to wszystko nie jesteśmy przygotowani. No nie, Bo to już no, powinno się już przygotowywać, powinno już być- powinny jakieś już, bo- komposty. Nie, bo- komposty nam się robią, Nie, nie? komposty, no mamy te grządki, przydałoby się, wiecie, wjechać tam pole obok kóz, po prostu wziąć to, wyrównać mulczerem i tym, później glebogryzarką przejechać, ustawić te grządki podwyższane, zaplanować, bo my chcemy tak, żeby to nie było tak jedno przy drugim, tylko tak trochę na zasadzie koła zrobić Tak, żeby, cały taki żeby warzywniak. spryskiwacz, który będzie na środku, żeby podlał nam w kole Wszystko, wszystko i nam w to kole. ułatwi pracę. Ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Najpierw musimy po prostu zrobić płot, po prostu, ale taki już odgradzający kozy od tego miejsca. Chcemy go trochę przyciągnąć trochę dalej do przodu, więc wczesna wiosna, albo może, nie wiem, nie chcę mówić kiedy, nie łapcie Tak, nas za no. słowa. Idzie płot, musi być płot dla kóz, po prostu, bo one wyskakują i my ciągle za nimi latamy. Tak, Więc- to jest ważne. No, I parcele. nie? i parcele. Maria, Magdalena, Marcin, a można Cię prosić, żebyś nam opowiedział o tym prawdziwym życiu. No jasne, na tyle ile je pojmuję, bardzo szybko. Jesteśmy światłem, jesteśmy myślą, jesteśmy ostrzy jak szpilka, nie wiem jak to powiedzieć, jak po prostu to, co jesteśmy myślą i świadomością. To, co chcemy, to się staje. Stamtąd tworzymy światy materialne. To tak Ci tak pokrótce powiedziałem, tak jesteśmy aniołami, tak jesteśmy dziećmi Boga, tak jesteśmy wielcy, tak nie ma kary. Kara jest tylko tego typu, że jak świadomość Twoja jest paprana, jesteś złym człowiekiem, takim mówimy naprawdę złym, mocno uziemionym, to umierając, zrzucając ciało, przechodząc tam, bardzo duża jest szansa, że część tej Twojej świadomości zacznie kreować Ci świat, w którym żyjesz, ten duchowy, bo tam nie ma rzeczy niemożliwych. I tak na ile mogę powiedzieć, co nie? Bo to pewnie można było rozwijać. Nie jesteśmy Jehowymi. Nie jesteśmy ani Jehowymi, buddystami, katolami, czy ten. Katolikami, prawda? Nie obrażasz Tak, żadnej... przepraszam, katolikami. Ale my nie segmentujcie nas, że Tak. do jakiejś szuflady nie wkładajcie. Nie jesteśmy, mało tego my nie mówimy, że wierzymy, tylko mówimy, że wiemy. Na tyle, ile wiemy. My zrobiliśmy swoją własną lekcję z Klaudią, po prostu czytając, no wiecie, jak ktoś, nie wiem, robi coś bardzo długo, staje się w tym dobry i jak robi to z pasją, no to była nasza pasja, więc jakby wiedza się poszerzyła i tyle, i tyle. Co robicie z kośćmi po zwierzętach? Albo kompost, albo śmietnik, może to nie jest, psom nie dajemy, bo na ogół są, wiecie, ugotowane czy usmażone i wtedy pękają. Takich kości nie dajemy psom. Dajemy kości psom tylko świeże. Tak. No może... Czy hodowlę ryb? Może Iwona, może, ale to najpierw musi staw być dobrze zarośliniony, nie wiem jak to powiedzieć, że roślinki muszą być w stawie, żeby filtrowały wodę i natleniały, tak, i dopiero będziemy inne rybki wpuszczać, bo na razie tylko, jak one się nazywają? Uklejki, antykomarowe. A macie własną studnię głębinową? Tak, mamy i po prostu to była chyba jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiliśmy, Tak, prawda? żeby jak Studnia, najmniej żeby mieć mieć wodę wodę. i mieć prąd. No słuchajcie, A no jak to dlaczego- żyć bez tego? Tak, bo dlaczego? Bo jak tutaj no jeszcze ten kontenerek nie był w takim stanie jak tu, to woziliśmy w takich wielkich 30-litrowych 30-litrowych baniakach wodę wodę i po I prostu jak to myśmy był się koszmar. narąbali, znaczy ja. No bo tak ani człowiek się umył w garstce wody, po prostu tak się mył, w garstce wody mył A umycie kubeczki. naczynia, Jezu, i wylewanie tego, to tak, masakra. Więc Powiem jedna wam, z że- pierwszych rzeczy była woda. A zresztą No i wiecie, prąd. I prąd. Woda teraz jest bardzo droga, to znaczy te ścieki, prawda, więc No ale nie jest zresztą, to tak trzeba my w ogóle nie zacząć. mamy tutaj wodociągów na wsi. O, to jest Tak, podstawa. no nie Tutaj było innej możliwości, nie było- my tu musieliśmy to zrobić. Była jedna, bo jest stara poniemiecka studnia, może Ale było ją tam było metr czyścić. wody tam było. Tak, ale tam wody nie było, więc to było musowe. Emilka Podlaskie, Chicago, ze względu na to, że mam tylko 6 kurek, a szkoda,
zauważyłem, że nie ma marnotrawstwa jedzenia, nie mam nic nawet do kompostowania. Gdybym miała warunki, to bym miała więcej. Kurki ci, wiesz, już ci tam Wdzięczne. nawożą, ale kurki są generalnie wspaniałe. Tak jak mówisz, zjadają wszystko, dają jajka, są piękne, można naprawdę, moim zdaniem jak medytacja, jak człowiek ma czas, chwilę usiąść na nie popatrzeć, są świetne. Można później tam na końcu ich życia jakiś rosołek zrobić. Wyjadają robaczki, my bardzo lubimy kury, myślę, że do końca życia będziemy mieli kury, natomiast chcielibyśmy ich mieć mniej, bo nie potrzebujemy aż tyle, mogłoby z 10 być mniej może. No bo tak, może z 20. tak. Co myślicie, coś specjalnego pod kury, jeśli tak powiem? Jagusia Beata. Chodzi o wykorzystywanie słomy, wiesz, i później z odchodami. Co my robimy? No na kompostownik, my to wszystko kompostujemy, my to mamy miejsce, natomiast fajne są trociny do kurników. My nie mamy dostępu do trocin, ale widzimy, że trociny lepiej pochłaniają to. Tak. Są te kurki grzebią, Grzebią, natleniają I suszą przy i okazji. suszą, więc trociny są lepsze. Albo to pamiętacie, tak jak dostaliśmy kiedyś z konopi, pamiętasz? Tak, no ale to było znowu za drogie. No ale to jest bardzo drogie, więc no my mamy dostęp do słomy i słomę używamy, choć wiemy, że to nie jest rewelka. Krzysztof Sikora, nie myślicie o przepiórkach? Być może, ale musielibyśmy mieć jakieś, na przykład może jak to byśmy szklarnię, wiesz, taką robili ocieplano, byłoby miejsce pod dachem i tam byśmy przepiórki, nam się bardzo papuszki też faliste podobają, myśmy mieli gadającą, nauczyliśmy ją gadać, bo jak pies była ta papuszka i też byśmy chcieli kiedyś mieć, ale to tak no później. Tak. Dlaczego postanowiliście wszystko budować od podstaw, niż szukać jakiegoś starego domu? Marcin, wiecie, on w budowlance dużo siedział i w Anglii, szczególnie w Anglii, to widać jak grzybki chodzą po tych ścianach. My przeprowadzając się już w starych budownictwach, wiecie jakie są te po niemieckie, no często nie było po prostu drenaży, czy jak to porobione. Fundamentów, dachy fundamentów. przeciekające, Jest to- struktury poniszczone, można tanio kupić, ale roboty Nie, to za... ale poczekaj Tanio, kochanie, przepraszam Ci przerwę. U nas niedaleko są właśnie takie dwa bardzo duże, stare po niemieckie zabudowania. Dach ma ile? 300 metrów O nie wiem, kwadratowych czy potężny. Potężny. Potężne I to kupili jest. to też młodzi ludzie. Nie wiem, no na razie z tym remont im bardzo powoli idzie. Zrobili właśnie fundamenty, wiecie, żeby chyba nie podciekało od Tak, dołu, bo to tak, widzieliśmy, tak. ale gdzieś tam Ale- się dowiedzieliśmy, że jeszcze dach mają do robienia i chyba za jeden dach im 170 tysięcy wycenili. No Za właśnie. jeden dach. Rozumiecie to? Rozumiecie, myśmy na tą budę całą nie wydali tyle pieniędzy. No i Dużo mniej. to jest naprawdę wchodzicie Ja wiem, w coś że- starego, tak. nie wiecie co A to jest tam tylko dach. piszczy. No, Tak. A my wiecie, chyba też stare ma swój klimat, ale my chyba nie jesteśmy osobami takie, że musimy No to. nie wiem, My możemy czy ja- swój klimat równie dobrze Tak, stworzyć tak, i tak, mamy, tak. jak będzie ta dobudówka, kiedyś może w życiu, wiecie, no książki wypełnią, obrazy wypełnią ściany Ale- i tyle. Ale no. nasz klimat wypełnia naszą aurą, a wchodząc do takiego To starego już jest domu, pokolenia to już aury. przejmujecie pewne, wy nie wiecie co tam w tym było. Ja nie A mówię, poza że, tym- że a poza coś tym- złego, ale- ale nasiąkacie tym. Ale Klaudia, no różne rzeczy się w domach dzieją, szczególnie, że pamiętajcie, my mieszkamy na terenach poniemieckich, gdzie ludzie byli wyrzucani z domu. Wyrzucani. Na zasadzie, wiesz, pakujesz się i spierdzielasz. No i to pomyślcie, że ktoś was teraz tak z domu i nie macie nic do gadania. To jaka to jest energia w tym budynku? Ale to jest jeden argument, ale przede wszystkim pierwszym argumentem było to, że stare domy no, wymagają remontu i czasami, koszty. i tak jak Marcin mi A ja nie to lubię tego tłumaczył robić. mi, mówił, że lepiej wybudować nowy od czasami podstaw stare i remontować. taniej to wyjdzie niż naprawa starego. No, zdrowy zagonek, a co robicie z wnioskami, które już są waszym zdaniem za stare na niesienie? Ubijamy. I albo pieskowi damy, albo kompost. A, dwie reklamy, jedna reklama, okej, no nie ma No nie tragedii było, jak na tak. tyle czasu. A kota weźmiecie, pewnie Reniu, że weźmiemy kota, kota ale tak. najpierw musimy stworzyć dla niego znowuż jakieś miejsce, żeby psy się na niego, one muszą się ze sobą oswoić. Kot musi być na gospodarstwie. Widzimy to szczególnie teraz, jest trochę podmokły teren, bo pada, non stop pada. Staw mamy pełny na full
i jednak te karczowniki czy coś mają ułatwione teraz pole manewru Tak. i psy nam wszędzie doły kopią. No po prostu No jest bo te koszmar. karczowniki... Ja się złoszczę, bo wiecie co, to nie jest śmieszne, czasami wpadniecie, po kostkę jest z dół, można nogi połamać. No i robota, bo Z tym, później z karczownikami mamy problem, Mamy wiecie, na problem. zasadzie problem. Jak tak. my go rozwiążemy, to będziemy chyba najszczęśliwszymi osobami na wsi. Dlaczego teraz kota nie mamy? Bo mamy małe siuśki, więc spokojnie No będzie i trzeba kot. wybudować mu jakąś taką klatkę, gdzie będzie, wiesz, zanim nie dorośnie i psy przestaną tą klatkę atakować, no nie, żeby się Tak. tego, no będziemy działać w tym. Double side, ktoś już wcześniej powiedział, teraz psa zostawiając psy będziecie mieć 10 lat stare, jakbyśmy sobie Tak. psa zostawili, to za 10 lat wszystkie będą stare. I tak faktycznie ja pamiętam ten komentarz, dobrze, że go przytoczyłeś, taka prawda. Lepiej za wiecie, 2-3 lata szczeniaka sobie przygruchać i wtedy to się jakoś tak rozłoży, no żeby wszystkie psy na raz nam nie chorowały i, no i bo to przykre jest, no. No Mariu, kochanie, wtopiłeś się, wiesz o tym? Kto? Ty. Dlaczego? Bo teraz tutaj widzę komentarze, że wszyscy chcą, żebyś serię o swoich przemyśleniach zrobił. Nie. Znienawidzicie mnie, albo pokochacie. Poważnie, bo ja jestem ekstremalny. On jest ekstremalny No, i to... jestem dosyć sztywny, ekstremalny, ale mówię uczciwie, w których miejscach mogę się mylić. To jest takie dobre u mnie, że ja nie mówię, że wszystko wiem, bo nie wiem, oj, dużo nie wiem. Jeszcze tutaj z takim kolegą Sotią, właśnie on też jest na czacie, rozmawialiśmy, bardzo ciekawie to wszystko przedstawiał. W pewnych momentach się zgadzam, w pewne ciągle mi nie leżą. Ale no mniejsza z tym, no, człowiek całe życie się rozwija. Właściwie, słuchajcie, nawet nie musicie wiedzieć tyle co ja, bo to nie ma takiego znaczenia. Ważne jest, że jesteście wieczni. Jesteście wieczni. Tu nie można, naprawdę ciężko, nie da się tak spierdzielić tego życia na ziemi, żebyście nie byli wieczni. Jesteście wieczni. No i to jest wszystko. To jest najważniejsze, co musicie wiedzieć. Taki jest Bóg. Taki lepsza jest energia, ja uważam, dobra niż energia zła, chociaż obydwie są energiami. Tak po prostu. Bez zła nie byłoby dobra. Jak wyobrażacie sobie, że całe życie będziecie się z partnerką tylko muci całować? Wyżygacie się, musi być coś w dół, żeby się, bo nie poczujecie... No ale nie ma odbicia, no to jak w tym momencie Właśnie chodzi. stwierdzisz, że Czy to coś jest jest dobre, dobre, co złe. a co złe. Musi być to. Musi No. być to. I to nam daje właśnie tą przygodę i tą, że wolimy dobre. A zobaczcie, jak długo się pamięta złe, a jak krótko się pamięta dobre. No, dziwne, nie? Bo nas No. programują Tak. gnojki, dlatego Co? telewizji się nie ogląda, bo was programują. Nas nie Tak, programują, bo ale tego nie oglądamy. Cały czas są pokazywane negatywne. Zobaczcie, tak? I od informacje. czasu do czasu tak jak ochłap coś pozytywnego. Jak tak można? To jest świństwo. Jest robione Dobra, ludziom, którzy... dobra, nie, Dobra. bo za daleko idziemy. Cenzura się, czyli Klaudia się włączyła. No sorry, ale wiecie co, trzymajmy się zwięźle, bo tak to do 12 byśmy mogli siedzieć. Poczekaj. O, już przełączyłem patron. konto, permanentne marzenia, no mamy konto. A To ja był ten pozdrawiam prosty. patronkę następną Basię, Barbara Niewczas. Pozdrawiamy. Marcinek, moja króliczka mi się po raz pierwszy wykoci koło 4-12, jakie porady? Kiedy? No teraz będzie się kociła. Wiesz co? Nie no, przede wszystkim musi mieć swój wykotnik, Box. taki box. Osobny w klatce, W klatce, osobny boks, w żeby środku. zamknąć maluchy. Bo ona będzie, Znaczy zamknąć, wiesz, bo będzie ściankami. je ciągnąć i wyciągać je i po prostu mogą ci zamarznąć. Tak, daj słomę, nie Musi dawaj być- siana, bo siano kiśnie. Po 7 dniach załóż rękawiczki gumowe i sprawdź, czy Nawet martwego króliczka nie no ma. Tak, ale nie wcześniej nawet Można może wcześniej. sprawdzić. Wcześniej, po A- 3 dniach delikatnie. Jeżeli inaczej, masz Natrzyj rękawiczki nawet Tak. wiesz, samiczką najpierw i później rozchyl i tam sprawdź. albo niech ją przerzuci do innej i wtedy Tak, nie szybko denerwuj, zobaczy. tak. Inaczej, Bo trzeba, bo Masz- czasami się martwe rodzą. Poczekaj, masz samicę w swojej klatce, jeżeli masz wolną, przerzuć ją, wtedy załóż rękawiczki, oczywiście sprawdź te maluchy, czy wszystko ok, czy wszystkie żyją, a jak będziesz robił wykotnik, minimum 10 albo i więcej centymetrów To te deseczki deseczki, boczne. takie wiesz, w rogu, I co nieduży dasz. ten wygotnik. No nieduży, Coś takiego, nie? no coś No. takiego. Takie w rogu gdzieś klatki. Musi być A wykotnik. karmienie? Karmienie, żeby na mleczność było, co Może nie? Marchewki. marchewki tak, troszeczkę może kup nawet taką sztuczną karmę. Znaczy sztuczną, no granula to nie są sztuczne dla matek.
Pod warunkiem, że będziesz mógł ją zużyć, bo jak nie zużyjesz jej całej, to nie, bo to jest jedna króliczyca. To zwyczajnie karm po prostu jakimiś tam tymi, a tak to możesz po prostu jeszcze troszkę tego granulatu dodawać, bo on jest bardzo kaloryczny, to ładniej będą Ci maluchy rosły i zdrowe. Tak. Poczekaj, bo gdzie ja tu jestem? No, nie wyszło ze Strawbale'em, A. no nie wyszło. No tak, wiesz, Zabiły nas ceny tak naprawdę i baliśmy się, że nie zrobimy ważniejszych rzeczy, a wiesz, postawimy se dom i później co, nie? Także no wyszło. ale wyszło. wiesz co, nawet teraz ten Strawbell, chociaż byłby na słupach, bo u nas jest tak mokro i wilgotno. Wiecie, pamiętajcie z tym Strawbell, to też nam znajomy tak podpowiedział. Klimat, prawda? W Klimat, jakim my mądrze- mieszkamy. Zwrócił nam na Że to uwagę. Wiecie, że tam się niby borem spryskuje, żeby pleśni nie było, ale wiecie, no Wiecie, kurczę, wilgotno jest. No nie? właśnie, jak te domy wyglądają później po 10 Niby, latach? niby, No niby tam jesteśmy ludzie w ciekawi. tym żyją. Nie wiem, no No nie wiem. Nie wiemy. Mamy blaszaka, zrobiliśmy go ciepłego i też można żyć. No ale wiecie, dostawka będzie cała a drewniana. drewnianą, no. Cała drewniana. Zresztą on będzie obity drewnem. No, Anna Zabocka, podobno żyjemy w symulacji komputerowej, co o tym sądzicie? Wiesz co, wszystko jedno. Wszystko jedno, bo uważamy, że jesteśmy duszami, jesteśmy wieczni. To co mówiliśmy wcześniej i tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jak to nazwiesz. Wiesz, czy to symulacja komputerowa, czy jakieś ufolutki nasze ciała stworzyły i zaprzęgły duszę do jego napędzania, wszystko nie ma znaczenia. Takie jest nasze zdanie. Żyjemy wiecznie, jesteśmy świetnymi, wspaniałymi istotami i tego się trzymajmy. Łukasz, czy macie jakiś projekt, o którym marzycie, ale boicie się go zacząć? Znaczy wiesz co, nie wiem, to jest naszym marzeniem. To jest nasz projekt i po prostu chcielibyśmy... To jest teraz nasze życie. To jest tak i nie mamy wiem czegoś innego. o jakiej skalowości mówimy, bo przecież nie powiem Ci, że marzę o stodole, bo no wiesz, Tak, my tak. to patrzymy tutaj Nas to bardziej tak kręci. kompleksowo na całe nasze Gospodarstwo. gospodarstwo. Wiecie, żeby... Chcielibyśmy bardzo, żeby nam się to udało i powiodło. Chcielibyśmy również dla Was stworzyć takie miejsce, żebyście też mogli z nami tutaj przebywać. Nam się Więc, naprawdę- czyli taki mały domek dla 4 gości. Znaczy, że mówimy rodziny lub dwóch osób, Tak, tak. z którymi będziemy mogli na przykład weekend spędzić albo 2 dni, co nie? Coś takiego. Nam to pomoże w gospodarstwie, Wy może będziecie mogli pytania zadać takie, które my tutaj nie za bardzo chcemy odpowiadać ze względu na jakąś cenzurę. No wiecie, no to ale takie... zżywamy się z Wami w ale jakiś tam To sposób. jest przyjemnie, no Wy nas widzicie, a my znamy w sumie niewiele osób z twarzy. Tak, tak. No 2 lata minęły, no wydaje nam się, że dużo tutaj zrobiliśmy, dużo jeszcze jest przed nami, ale no zobaczymy, no jak to dalej pójdzie, co nie, jak się to dalej rozwinie. Jak dalej pójdzie tak jak ostatnio, Klaudia sobie pychała do Jeleniej, ja spieprzałem szczeniakom, bo mnie goniły, jak wyrżnąłem się na kurwa deska, ale wiecie jak? Tak, klęknąłem na jedno kulturalnie kolano jak tancerz, kuźwa, i jechałem tym kolanem, tylko się modląc, kuźwa, modliłem się, żeby drzazgi nie weszły. Dzięki Bogu, kochane deski opalane nie weszły, ale zdarte mam kolanko, kuźwa, wiem, że nikt nie chce tego. Oj. Słuchajcie, jechałem na tym kolanie. Widzicie, że jest jedno kolano? Popatrzcie, kuźwa. To jest całe, nic nie jechane. Kuźwa, darłem te dechy, dobrze, że ich nie zdarłem. Kuźwa, z drugiej strony jeszcze robota by A była. najlepsze, Stara głupi. weszłam do domu, a to Klaudia, całuj! No cały. Ojejciu, ledwo, słuchajcie, zostawiłam go na 1 dzień, sierotę, na 1 dzień go zostawiłam I się od razu i już wygracie. sobie krzywdę zrobił, no. UR Kotek najlepiej, żeby mieszkał z wami. Nie był wychodzący wtedy. Za małe mieszkanie. Kotek nie będzie mieszkał z nami, będzie mieszkał na gospodarstwie. To będzie półdziki kot, będzie słabo karmiony, będzie samiczka niekastrowana. Tutaj jest problem, ale niekastrowane są znacznie lepszymi. Kurczę, no nie wiemy, to jest tyle z tymi kotami. Żeby być dobrą, łowną kotkę czy kota, są pewne zasady no i na pewno to nie jest dobrze, żeby była w domu, bo się rozleniwi. Rozleniwi się, tak, no. Oczywiście będziemy ją dokarmiać przecież, ale... Tak, no oczywiście, tak, ale wiecie, ale- nie na zasadzie, żeby lubiła sobie
No tak, poszukać. tak. No i zresztą u nas w domku trochę mały ten domek jest, żebyśmy mieli tutaj kota. Czasami na kompost Maria Magdalena, bo nie mamy czasu Co? jej obrać i tego. My mamy brojlery, jeszcze my kur, mięsa mamy pod dostatkiem i po prostu idziemy tutaj na łatwiznę. Tu się zgodzę, że to jest głupia, znowu nikt od nas kury nie weźmie, żeby samemu sobie, wiecie, obskubać i ubić, i już. A propos wymiany kur, jak to robicie? Wymiany? No wiecie, że inkubujemy. My inkubujemy, a Swoje- jeśli chodzi o stare, wygląda to tak, że jeśli kurę widzimy, że jest starsza, po prostu ubijamy. I że już jest chora albo coś i one w naturalny sposób nam schodzą. My mamy już 3-letnie kury, nie powinny być już z nami. Nie Powinny być do 2 lat maksymalnie, nawet tak wiecie, jeśli Tak, chodzi o tak. nieszność. Także tak można powiedzieć, że mają dożywotkę, jedzą sobie spokojnie, ale natomiast jak już widzimy, że ona jest słabowita, choruje i taka, wiecie, przykrapnięta, smutna, to ubijamy. No to nie jest ekonomiczne. No O, 2 lata maksymalnie powinno być. Tak? No, Krzysztof, gratulujemy diety, że i charakteru. Widać A działa. co? A to gdzieś przegapiłam, tak? Bo wiesz co, słuchajcie, bo możemy tak, bo ja też już nie wiem, gdzie ja Przeskakujemy. jestem. Jak macie jakieś ważne pytania, to piszcie, ja tam zaraz od tyłu zacznę sprawdzać. Mieliście już kiedyś dość tej gospodarki? No, dość. To jest strasznie takie ciężkie pytanie, bo to nie jest dość typu, że kurczę, co myśmy zrobili, trzeba było siedzieć w Anglii. To nie jest tak. Nie, to raczej wiesz, jest Zmęczenie pogoda, jest, tak, zmęczenie. Monotonia pewna też, chociaż ja wiem, czy to jest Ja monotonia. wiem, czy monoton... Pewnych rzeczy jest monotonia, a pewnych kompletnie nie. Tak. No na pewno Boże, nie mogę się już wysłowić, za żadnymi wyjazdami, ale czasami człowiek jest zmęczony po prostu. Idziesz orasz, robisz przy tych kozach czy przy czymś, one ci coś zniszczą. Człowiek się złości, wiesz, bo znowuż powtarzasz tą samą czynność. Jest fizyczna praca przy wyrzucaniu tego obornika, albo brakuje ci sprzętu jakiegoś, żeby to sobie ułatwić. No i są czasami takie doły czy załamania, ale później idziesz, pokidziasz się z nimi, wyjdzie słoneczko, pomacasz się z psami i jakoś też nikt ci z tyłu głowy nie suszy, że trzeba obowiązkowo termin wykonać Tak. albo jakieś normy w banku czy w innych tam instytucjach. I jest to naprawdę komfort. Jest to komfort, Tak, że jesteście sami sobie panami. Wiecie, jak panami. człowiek zmęczony, to może usiąść, bez jaj, nie? No. Wiesz, także, tak. Czego nie zrobi, to ma do siebie pretensje. Tak, i mamy te pole, w razie takich dziwnych sytuacji, jakie miały miejsce z tymi, wiecie, chorobami tutaj nam zaserwowanymi, mieliśmy swoje miejsce, nam to nie przeszkadzało, myśmy tego nie odczuli w żaden sposób. Studię mam chyba 28 albo 27 metrów, nie pamiętam, Aleksandra Worciek, tak jest zażelaźniona i ma za dużo wapna, i ma za dużo magnezu, i ma za dużo manganu. I to wszystko robią filtry, wodę pijemy z kranu, mamy dobrą filtrację, bo niestety wody głębinowe mankamentem jest tego, że podobno nie wszyscy, ale my musimy filtrować. Jagusia, czy sadzicie coś specjalnie dla kur? Jeżeli tak, to co polecacie? Pozdrawiam. Jagusia, teraz nic nie sadziłam. Tylko Od wrotycza. razu Ci mówimy. Tylko wrotycz, to co mam nadzieję, że mi się przyjął. Natomiast na przyszły rok tymianek, oregano, koper, wszystkie takie zioła, jak najbardziej, co nie? To można sadzić. Z przejściem Anna Zabłocka, teraz nic nie ćwiczę, pamiętam o tym, chciałbym, jak o tym wiesz, ale na ogół jestem tak skwaszony, że po prostu idę spać i do rana. Nie. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że ja wrócę do swojego hobby, jakieś sobie daję jeszcze 2-3 lata maksymalnie, żeby tu wszystko ogarnąć i wtedy autentycznie choćby się paliło i jak to się mówi jakoś, coś tam takie brzydkie jest powiedzenie, coś ze sraniem. Żeby wrony srały, coś tam, to ja będę tylko to ćwiczył, nie wiem, kurwa, coś takiego było, takie fajne powiedzenie. Napieracie? Tam jest toaleta. Nie, ale lubię czasami przekląć, wiecie, lubię mocne słowa, nie to, że dla mnie to jest tylko dźwięk, nie odczuwam brzydkich słów jako brzydkie słowa, dla mnie to jest dźwięk,
natomiast lubię to, co one robią z osobą, która słyszy, bo na ogół się budzą. Jezu, jak ty brzydko gadasz. I wtedy ja wiem, czy ktoś mnie słucha ze zrozumieniem, czy tylko, wiesz, brzydkie słowo, jej brzydkie słowo, on się już zamknął. Tak, już mnie nie słucha. zapodobam. Dobra, poczekaj. Jola Nowak jeszcze, bo chciałam wrócić do tego tematu. Odnośnie wyboru życia na wsi i czy zwątpienia mieliśmy, na przykład podczas choroby. My teraz chorujemy z mężem i jest ciężko to wszystko ogarnąć. Jolu, wierzę Ci i trzymamy za Ciebie kciuki, żebyście razem wracali jak najszybciej do zdrowia. Wiecie co, to jest problem. Na przykład jak jesteście chorzy, czy Marcin miał problem z kręgosłupem, wszystko jest na drugiej osobie, a jak Wy teraz razem jesteście chorzy, no to nie wiem jak Wy to zrobicie, jak Wy to ogarniecie. Mam nadzieję, że macie dzieci, które Wam pomogą. No choroba tutaj uziemia mocno, prawda? Bo zwierzęta muszą dostać jeść, muszą być nakarmione, musi być posprzątane. To jest obowiązek, który nieważne, że chorujecie czy nie chorujecie, musicie iść. To jest ciężko. My nie wiemy, wiecie, jak będziemy niedołężni, starzy, no to prawdopodobnie zrezygnujemy z większości zwierząt, którym nie podołamy. I tyle. Tak, nie damy rady, ale prawda? wiecie co, my, ponieważ jesteśmy skrajnymi optymistami, uważamy, że mamy jeszcze powiedzmy te 10 lat jako takiej siły. Optymista! I, 10 lat! Ty pierdol. nie dam rady, 60, to ile będzie? Nie, 55 Nie będziemy bądź mieli. pierdoła. No po co więcej? Nie, słuchajcie, za 10 lat będzie to wszystko na tyle ułożone, przez kupę pracy będzie tu wniesione, Klaudia. Tak, ale nie, ja myślałam, że Ty za 10 lat, że mówisz, że będziemy starzy. No oczywiście, ja już jestem stary. O Jezu. I że jakby uda się, ja jestem przekonany, że będziemy mieli tak to ułożone, że będziemy dawali radę, ktoś nam tu będzie pomagał, bo słuchajcie, to jest 10 lat, przez 10 lat można naprawdę dużo jak się pracuje, także ja tutaj nie mam, jeśli będziemy chcieli tu zostać, a nie zmienić w ogóle, że nam się to znudzi, bo wszystko jest piękne, ładne i wszystko tak super klika, to ja mam wtedy na ogół ochotę to rzucić, bo nie lubię jak mi coś klika, lubię poznawać lubię, no wiecie, coś nowego, coś może już nie wiemy, no. Poczekaj, bo tutaj ktoś nas nie zrozumiał na czacie odnośnie kotków. Trusia Marusia, co zrobicie z kociątami? Będą zdychały z głodu na Waszych oczach? Kotki muszą być wykastrowane, straszne, że macie taki pomysł, a pomysł, żeby kot siedział w klatce, to nie do pojęcia. Trusia, sprostujmy to. Kot nie będzie siedział w klatce na początku, bo nam psy go przez zjedzą. tydzień czasu będzie musiał się oswoić. Nie przez tydzień, przez tyle czasu, ile będzie to- musiał, to będzie siedział w klatce, bo go psy zjedzą. Rozumiesz? No, Zjedzą psy go psy. zjedzą. Nie ma szans, my nie Nie ma- wprowadzimy tu kota, bo psy są nasze cięte na koty sąsiadów. I Musimy być je malutki oswoić, bo nie kotek. chcemy zgoda. Także temat klatki mamy rozwiązany, bo on z klatki wyjdzie i będzie kompletnie luźno oganiającym psem. Oczywiście, że będzie dokarmiany, ale na Będzie tyle, żywy. żeby nie zdechł, ale żeby był gospodarczym kotem i łapał nam te. Jeśli nie mieszkasz na gospodarstwie, prawdopodobnie dlatego jakby tutaj nie za bardzo czujesz to. To nie jest futrzak do głaskania. Myśmy mieli kota domowego, my wiemy jak się dba o koty, bla 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 bla. Teraz jeśli chodzi o kastrowanie, nie wiemy co zrobimy, albo ją wykastrujemy, albo ją nie wykastrujemy i będzie dostawała tabletki, nie wiemy jeszcze. Wiemy natomiast, że koty, tak samo jak psy, po kastracji czy po sterylizacji nie są już tymi samymi zwierzętami. Ucina się im pewien dopływ hormonów, hormony robią z nas tym, kim jesteśmy. Tak, ale kota załóż bierzemy po to, żeby się pozbyć karczowników. A musimy być Jest to naturalny jego wróg. To albo co, jeżeli zrobimy ogródek, karczowniki nam wszystko zjedzą. Zjedzą nam, Łącznie nam zjedzą sadem, wszystkie drzewka, Czyli masakra. co, mamy być po prostu w tym momencie pro karczowników, bo nie chcemy... No nie, ja No myślę, nie, że po dobra. prostu to nie było zrozumiane, jakby odpowiedź nasza była źle zrozumiana. Okej. My nie jesteśmy sadystami i my zdajemy sobie sprawę, jak zapewnić sensowny, podkreślam, dobrostan dla zwierząt. Bo oczywiście, że psa można karmić wołowiną z górnej półki, ale kogo kuźwa na to stać, jak my tak nie jemy. No. Rozumiecie o co chodzi? I to samo kota. Pewnie. Wszystko co najlepsze. No i co, i co dalej? No, a karczowniki dalej, znaczy ja mam zwierzęcie na utrzymaniu, a karczowniki będą pustoszyć nasze pola. No zachowajmy zdrowy rozsądek, No, bo zdrowy w rozsądek. tym momencie no Zrobimy tak, żeby żył i żeby dobrze, żeby żyła, żeby robiła, Niby- żeby była zdrowa i żeby polowała. Tak zrobimy. Tak.
Uff, dobrze. O, trzecia reklama. Dobrze, bo już jest 10 i dlatego, kochanie. To co, może O. będziemy kończyć powoli, słuchajcie kochani. 10 Bo to godzina. już, tak, bo to już jest tyle czasu. Kotka z zasady jest łowna i nie ma znaczenia czy w domu, czy na zewnątrz. Czy zaopiekowałem większą motywację, dałem prezentów właścicielom. Kurczę, Anna, różnie właśnie słyszeliśmy. Nie będziemy się tu wymądrzać, różnie słyszeliśmy, bo kot może być zaopiekowany, ale nie mieszkać w domu, bo tu jest ciepło i po co nam kot w domu? Ja nie wiem, musimy jeszcze jakby tą sprawę całą obgadać. Znaczy, no chcemy, żeby w miarę się do nas jakoś tam przyzwyczaiła, żeby Oczywiście, wiedziała, wszystkie że tu zwierzęta jest lubimy. jej jakiś tam dom, prawda? No musimy pomyśleć. No. Latające ptaki nam nie zjedzą. Czekaj, Że Maria. co? Aha, nie, Latające to ptaki? nie do nas, to akurat do Mary Magdaleny, przepraszam. Aha, dobra. Słuchajcie, kochani, my się już nagadaliśmy, prawda? Jest 10 godzina, więc myślę, że wcale się nie obrazicie, jak my już to zakończymy. Tak. No, chyba na większość, mamy nadzieję, pytań odpowiedzieliśmy. Postaram się pomyśleć o tym takim pogaduszkach, ale jak to zrobić? Wiecie, ja bym to najchętniej, nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak to zrobić, bo nie chciałbym chyba, żeby wszyscy wchodzili na tego live'a, tylko osoby, które najbardziej są wkręcone w temat, bo to jest, no ja wiem, dla niektórych może być to na tyle, wiecie, no że przykro wam się czegoś nie zrobiło, albo ja wiem, albo pomyślicie, że wariat, albo że wam coś wkręcam. Wolałbym to jako chyba prywatne grupy robić, a nie wiem jak to robić. Nie wiem, czy chciałbym w ogóle zostawiać tego typu wpisy na YouTubie, bo... No wszystko pozostaje. Bo przyziemni są przyziemni, a jakby, wiecie, no zaczynamy wchodzić w coś bardzo, bardzo głębokiego, bardzo osobistego i zaczynamy odkrywać prawdę. Bo dla mnie to jest prawda. No nie wiem, i nie wszystko jest dobrze przyjmowane, zauważcie. Niestety nie wszyscy są tak samo otwarci. Ja rozumiem, że osoby, które to chcą, są otwarte i chcą Tak. po prostu coś innego jakby Nie o to chodzi, że się poznać. boisz krytyki, bo... Nie, ja się nie boję krytyki, Nie, tylko to nie boję jest się, że krytyka. kanał, nad którym ciężko pracujemy, może oberwać. I to mówię wam No. od razu, a my naprawdę, to jest tak, jakbyśmy chcieli wam pokazać, jak ubić i opatroszyć broilera, nie możemy. Nie możemy wam pokazać, jak zakacamy króliki i je obrabiamy. Wielu z was by się tego nauczyło. Nie możemy tego pokazać. Nie możemy nic pokazać, bo wszystko nas wiąże prawo, cenzura i... No jest cenzura. W Stanach jednak można dużo Tak, dlatego my więcej. tak dużo się uczymy z zachodnich stron, bo po prostu No w tam Polsce można. Nie wiem tak. dlaczego tak jest w Polsce, bo tam ta wolność słowa widocznie, a w Polsce jej nie ma. No nie wiem. ma, No. nie ma. Nie rozumiemy tego, ale no to tak jest po prostu. Szkoda, bo jest dużo bardzo ciekawych tematów. Co nie? My lubimy pokazywać, żebyście wiedzieli, czym to się je, no wtedy to nie zaskakuje No. jakoś. Kiedy będzie kolejny live, to Za 2,5 tysiąca widzów. Kochany, musisz stworzyć Ale- 2,5 tysiąca kont. Jutro dać nam wszystkie suby. Jutro macie live'a. Można to? No wiesz, no jak masz dużo kont, to ja nie wiem, no chyba można, no. No to Marcin Pan podpowiedział, jak chcecie mieć jutro Nie live, lalujcie live. musi być 12,5 Tak sobie tysiąca. pomyślcie, żeby was nie zanudzić, Nie gdzieś zanudzać. 2,5 tysiąca to i tak dosyć szybko leci, no można tak, Tak. powiedzieć 4-5 miesięcy, co nie? Gdzieś, no to To słuchajcie. miejmy nadzieję, że coś w tym czasie się zmieni u nas na gospodarce. No i jeszcze będzie ciekawiej i tak no, dalej. Dokładnie. Dobrze, kochani, my już tak będziemy żegnać, tak jak ostatnio się z kimś żegnaliśmy pół godziny. Tak, prawda? będziemy się żegnać. No. Dziękujemy wam serdecznie. Dziękujemy. 400 osób było tam chyba w szczycie, no dla nas to jest bardzo dużo. Zdajemy sobie sprawę, że jak dużo potrafimy gadać i że... Tak. I słuchajcie, dobra, no to jak już zobowiązuję się do Wam, na święta oczywiście później to będzie taki troszeczkę małą przerwę zrobimy, ale wcześniej zrobię dla Was film taki skrótów takich, które nam się, jakie wtopki małe, nieudane, coś śmiesznego. Takie, nie będzie z narracją, będą takie Na urywki. święta może taki święta prezent coś tak, coś zrobimy. Prezent Wam zrobimy. Ja już nie będę ganiał za jak Mikołaj na Golasa, bo raz, że zmarł, złem, dwa, że wyniki wyświetleń chyba tam były słabe. Nie wiem, czy to kurde zażenowanie, No chyba czy te coś. twoje A tak nogi. się starałem. Te nogi twoje, Co mówiłam. mówiłaś ogol. 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 Mówiłam Ci, żebyś ogolił, a Ty nie.
No, na drugi raz będziesz golił. Nie będę golił. Będziesz Nie golił. będę go, nie będę ganiał za Mikołajem, gołą dupą po śniegu. Śmiejemy się. No, ale chcemy też tak właśnie od 20 powiedzmy już, no nie wiem, tam 1-2 maksymalnie, ale raczej 1 do końca stycznia filmów dawać, tak żebyśmy też Tak. mieli troszeczkę oddechu, energii złapali. Będziemy, ale troszeczkę może no. mniej. Dziękujemy Wam serdecznie, miłego wieczorka. Dokładnie, dziękujemy bardzo patronom za wsparcie. Bardzo Wam Jesteście dziękujemy. wielcy. Wszystko się dodaje. Za Dziękuję, że za komentarze. lajki, że jesteście z nami i że tyle czasu potraficie wytrzymać. Ja z sobą samym naprawdę ciężko. Mi jest ciężko. Jest ciężko, mi jest Mi. ciężko. Psy To na mi mój jest widok ciężko. żygają. Co? Psy na mój widok żygają. Dobra, kochani. Dobra, Jeszcze raz. lecimy. Dziękujemy. Pa, pa!